O godz. DWA Trzydzieści WDNIU 25 października 1944 komandor porucznik Richard O'Kane stał na mostku okrętu USS Tang w Cieśnini Tajwańskiej, obserwując ślad, swojej, ostatniej, torpedy, która zawracała w kierunku twojej łodzi podwodnej. Torpeda została wystrzelona 20 sekund temu. Powinna bila zmierzać prosto w kierunku japońskiego transportowca z najdłuższego si toba. Zamiast tego skrekala w lewo, opisując szeroki luk na ciemnej łodzi. Dzień fosforyzujący ślad bajl wyraźnie widoczny na tle sarnego morza i rekal. Kierował si prosto na Tang. O'Kane miał 15 sekund na rykcie, może 20. Właśnie wystrzelił 24. A ostatnia torped podczas piątego patrolu Wojnego Tang. W siagu piek DNI nieustannie walki jego okręt podwodny zatopił wieczeć japońskich statków niezwykłych łodzi w kaleś swojej karierze wojennej. Ale teraz ta ostatnia torpeda zdzielała nieprawidłowo. Krasila w kolko I O'Kane nie mógł nic zrobić, aby ja zatrzymać. O'Kane wydał rozkaz, a warijna predkosk boczna stamoknął w prawo. Silniki Tang ryknęli. Okręt podwodny zaksal przyspieszać. O'Kane próbował wyprzedzić własną broń, ale Tang osiągnął już predkosk ataku. Przyspieszenie nie było wystarczające. Przez lunetki O'Kane obserwował, jak torpeda zbliża się do celu. Widział, jak zbliża się jej ślad, mógł ocenić kat. Był absolutnie pewien, że trafi. Jego załoga spisała się doskonale. Jego taktyka zadziałała, jego szkolenie opłaciło się. Jednak jedna awaria z prezetu, jedna usterka torpedy miała zniszczyć najbardziej skuteczna łódź podwodna w historii. Marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Richard O'Kane miał 33 lata. Urodził się 2 lutego 1911 roku w stanie New Hampshire. W 1934 ukończył Akademię Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Karierę rozpoczął na okrętach nawodnych, sieskim krasowniku Chester I niszczycielu płyt. Jednak w 1938 trafił do szkoły okrętów podwodnych w New London w stanie Connecticut. Ta decyzja zmieniła wszystko. O'Kane odkrył, że okręty podwodne są jego powolaniem. Instynktownie rozumiał, jak się porusza, jak walczy. I do czego są zdolny. 4 lata spędził na okresie USS Argonaut, uciekł się za wodę. Następnie, na początku 1942 roku, dołączył do załogi małej łodzi podwodnej Wahoo Pryzed, gdzieś oddaniem do służby. Jako pierwszy oficer, komandor porucznik Marvin Kennedy dowodził pierwszymi 2 patrolami Wahoo. Byli one frustrujesz. Torpedy byli. Sans zostali zmarnowań. Kennedy był ostrożny. Sizal przestrzegał doktryny. Wahoo porusił z tych patroli z minimalnymi wynikami. Następnie 31 grudnia 1942 roku dowódcą przyjeżdżał Dudley Morton. Morton roznał COD do uzyskać dowódcę okrętu podwodnych, jakich spotkał O'Kane. Morton był agresywny. Uważał, że okręty podwodne są bronią ofensywną. Przeznaczone do zatapiania statków, a nie do ukrywania się. Przed trzecim patrolem Wahoo Morton wygłosił do załogi przyzmowej, która stała się legendarna. Wahoo jest zbędny, powiedział wam. Podejmijmy WSL-ki rozsądne środki ostrożności, ale nasze miejsce jest zatapianie statków wroga. Jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w tej misji, niech zgłosi się do bosmana. Upoważniam go do przeniesienia każdego, kto nie zgłosi się na ochotnika.
Nikt nie bedzi pytalo pozycyjni pozostania w porcji. Nikt nie poprosił zwolnieni. Pierwsza inawacja Mortona podziawiła się jeszcze przed opuszczeniem portu. Zrosł się do okonania z radykalna propozycja. Morton chciał odrościć tradycyjną strukturę dowodzenia podczas ataku. Zamiast kapitana obsługującego peryskop, Morton chciał, aby okień zażmował się wszystkimi obserwacjami peryskopowymi. Morton miał kierować zjelaniami. Utrzymywać świadomość sytuacyjna sterować lodzia podwodna. Okień miał bikoksami, a Morton mózgiem. Było to bez precedensu. Jeden kapitan lodzi podwodnej nie zrezygnował z kontroli nad peryskopem, ale Morton rozumiał kos, czego inni nie rozumieli. Przekazujak peryskop. Okonowi. Morton mogul zachować pełna świadomość kalej sytuacji taktycznej. Mogul śledzić w celu, monitorować pozycje eskorty, obliczać rozwiązania ogniowe i planować trasy ucieczki. A wsisko to podczas gdy okień dostarczał obserwacje w czasie rzeczywistym. Morton wyjaśnił to w prosty sposób, teraz będziesz moim zastępca oficera DS, podejścia, a nie moim asystentem. Będziesz wykonywał wszystkie obserwacje peryskopowe podczas podejścia i ataku. Ja poprowadzę Wahoo do najlepszej pozycji ataku, a ty wystrzelisz torpedy. Morton zatrzymał się. Jego poważna mina zmieniła się w zwyczajowy, sympatyczny uśmiech. Dodał, w ten sposób nigdy nie będzie się bał. Okień natychmiast to zrozumiał. Morton całkowicie mu ufał. Była to odpowiedzialność wykracza haka poza ścisko, czego okień doświadczył dotychczas. Odpowiedział po prostu, doceniam pańskie zaufanie, kapitanie. To partnerstwo zmieniło oblicze Wojny podwodnej. Podczas trzeciego patrolu Wahoo w styczniu 1943 roku zastosowali nowy system. Obszarem patrolowym był port Wejwak w Nowej Gwinei, ważna japońska baza wypadała. Misja polegała na rozpoznaniu po prostu rozejrzeć się z lozik raport. Morton miał inne pomysły. 24 stycznia prowadził Wahoo prosto do portu zanurzony. To było salanstu. Wejście do rogiego portu pod woda oznaczalo ryzyko uwięzienia w sieciach lub płytkiej łodzi bez drogi ucieczki. Morton uważał jednak, że zaskoczenie jest warte ryzyka. Znaleźli zakotwiczony japoński niszczyciel harasamy. Niszczyciel byli budowań specjalnie do niszczenia okrętów podwodnych. Posiadali bomby glebinowe, sonar. Atakowanie jednego z nich było samobójstwem zgodnie z standardowa doktryna. Morton mimo to rozkazał zaatakować. Okień obsługiwał peryskop. Podawał odległości i azimuty. Morton ustawił Wahoo w odpowiedniej pozycji. Wystrzeli sesk torped. Pierdły się. Pik, chibilo lub nie zadziałało. Sosta trafila harisa w środokrysi. Niszczyciel pekl na poli zatonal w ciągu kilku minut. Morton zarosili wyprowadził Wahoo z portu z pełna predkosia. Zadnicz bomb glebinowicz. Zadnego posigu. Japończycy byli zbyt zaskoczeni, żeby zareagować. Był to pierwszy przypadek, kiedy amerykańska loď podwodna przedostała się do chronionego portu, zatopiła okręt łodzenia first pomyślnie uciekła. Dni później Wahoo natrafił na konwódź, trzeci frachtos, tankowych i transportowych biaru, eskortowane przez wiele okrętów. Morton zaatakował agresywnie, nieustannie zmieniając pozycję. Okień wydawał polecenia. Najpierw zatopili tankowych, potem frachtowych, a następnie biaru. Transportowych był wyładowany japońskimi żołnierzami. Kiedy zatonal setki żołnierzy znalazło się w łodzi w lodziach ratunkowych first tratwacz, Morton podjął kontrowersyjną decyzję.
nakazal Wahoo inurzik si na powierzchni is obsadzik ziala pokladał. Jego rozumowanie było taktyczne. Każdy japoński żołnierz, który dotarł do brzegu, ostatecznie parosilby do walki zabijał Amerykanów. Morton chciał wyeliminować tu zagrożenie. Wahoo odważył ogień. Było to brutalnie naruszało tradycyjne etykę wojenną, ale Morton uznał to za praktyczne. Po Wojny dzielenie tu stało się kontrowersyjne. Prawda była taka, że wojna na Pacyfiku była brutalna dla obu stron. Wahoo poruszil z trasesiego patrolu z niezwykłymi wynikami, zatopiono 8 statków. Było to bezprecedensowe osiągnięcie. Morton i Okane stali z bohaterami. Admiral Charles Lockwood, dowódca okrętu podwodnego na Pacyfiku, nazwał Wahoo najlepszym okrętem podwodnym, jaki kiedykolwiek znał. Morton był idealnym agresywnym dowódcą. Okane był idealnym pierduesym oficerem. Razem byli ni do powstrzymania. Okane służył z Mortonem podczas 4 kolejnych patroli. Każdy z nich zakończył się sukcesem. Taktyka Wahoo stała się legendarna w kiedyś flocie okrętów podwodnych. Inni lodzy próbowali ją naśladować. Jednak różnica była w współpracy między Mortonem a Okane. Ufali sobie całkowicie. Komunikowali się bez wysiłku. Myśleli podobnie. Kiedy Morton dostrzegał okazję taktyczną, Okane józi do niej przygotowywał. Kiedy Okane zgłaszał obserwacje, Morton już planował odpowiedź. Była to idealna synchronizacja. Jednak Morton posunął się za daleko. Podczas 7 patrolu Wahoo w październiku 1943 roku poprowadził okręt podwodny do Morza Japońskiego przez 9 laparu. Był to jeden z najbardziej niebezpiecznych obszarów na Pacyfiku. Mocno zaminowany, stale patrolowany przez Japończyków o płytkich wodach. Morton zatopił 4 statki. Zanim podjął próbę puszczenia tej samej ciśniny, Wahoo został wykryty. Japoński samolot patrolowy znalazł go na powierzchni i zaatakował bombami glebinowymi. Wahoo zatonął razy kala załoga. Zginął 79 mężczyzn w rodnych Morton. Okane został przeniesiony z Wahoo przez tym patrolem. Boyle w Kalifornii nadzorując budowę Tang. Kiedy dowiedział się o stresie Wahoo, Boyle zadruzgotany. Morton był jego mentorem, przyjacielem. Słowikiem, który nauczył go wszystkiego o Wojnie podwodnej. Teraz Mortona nie było. Okane miał kierowcę objekt dowódz tu adawłasna lodzia podwodna. Złożył sobie obietnic. Bedzi walczył tak, jak nauczył go Morton. Zatopi wicze statków z Wahoo. Sprawi, że Morton bedzi z niego dumny. Kiedy 15 października 1943 roku Okane objął dowódz tu, nad Tang BYL zadecydowany zastosować wszystko, czego nauczył go Morton, ale poszedł jeszcze dalej. Morton zrewolucjonizował sposób współpracy kapitana i pierwszego oficera. Okane zrewolucjonizował sposób dzielania college załogi. Zaczał od szkolenia, nieustannego, wysokojaźnego, ciągłego szkolenia. Każdy oficer, każdy szeregowy, każdy, kto miał kontakt z systemem kierowania ogniem, każdy, kto pracował w pomieszczeniach torpedowych, każdy, kto pełnił wakty, WSC, nieustannie szkolili. Okane skupił się obsesyjnie na jednych konkretnych umiejętności, pracy z peryskopem, szybkości i dokładności przy peryskopie. Wyksosk, dowódców, okrętów podwodnych, dokonywała szybkich obserwacji peryskopem, podnosili peryskop, rozglądali się, szybko go opuszczali, zanim ktokolwiek go zauważył. Standardowa doktryna kładła nacisk na ostrożność, minimalizując ekspozycję peryskopu, nie daż rogowi sanzi, ABC zobaczył.
Okane wizl wcos presinego. Shial, abijego oficeroi Juli zi swobodni prezi periskopi, bili puni sibi, sipsi I dokladni. Stial, zibesi potrafili natich miast, roz poznawak typi statkau, osiniak odeglosina oko, obliksak kati na dziobibez uzisia instrumento wais, osiniak predkosk, walaksni na podstoi obserwakci wizwalnich. Quitzel was kodzieni, godzina po godzini. Wziwal oficero du wizi doadzenia, pokaziwal im silwetki japonskich statkau, tankau, frachtokau, nischisieli eskortokau. Jak sibko potrafi zidentyfikować, jaka jesteś pojemnosk, jaka jest prawdopodobna predkosk, jaki jest kat, oficerowi nauczyli zi bliskowiczni przyzdwazak informakcie. Bez wahania, bez niepewności. Okane wymagal perfekcji, jeśli oficer nie potrafil zidentyfikować typu statku w ciągu 30 sekund, kwijili az tu osiagnili. Jeśli sekunki odległości byli niedokładne wichej niż 200 yardów, switchili, az osiagnili stale dokładnosk. Okane skolil ronies swoje zalogi w zakresie noknich atako na powierzchni. Była to jego specjalność, taktika, któryś nauczył się od Mortona I która sam udoskonalił. Wiksosk dowódcał okrętu podwodnych preferowała ataki z zanurzenia, bezpieczniejsze łatwiejsze do kontrolowania. Okręt podwodny był trudniejszy do wykrycia podwoda, ale ataki z zanurzenia były wolniejsze. Ograniczona widoczność przez periskop, ograniczona predkosk I trudne manewry. Okane uważał, że nokne ataki powierzchniowe daje ogromna przewagę, pełna predkos, lepsza widoczność, szybki manewry oraz możliwość bezpośredniego ataku na konwoje, wywołania chaosu. Jednak nokne ataki powierzchniowe wymagali doskonałej koordynacji. Każdy musiał znać swoje zadanie, wykonywać je bez zastanowienia I natychmiast reagować na zmiany atakacji sytuacji. Okane kwiczył swoje zalogi. Azi była w stanie przeprowadzić kompletny atak na powierzchni przy minimalnej komunikacji. Operator radaru podawał kontakty odległości. Grupa śledzaka wizi dowodzenia wyznaczała pozycję, wygenerowała rozwiązania ognia, komora torpedowa była gotowa do strzalu na rozkaz. Masinonia zapewniała maksymalna moc na zadanie. Oficer nerkujasi przygotowywał się do awaryjnego zanurzenia razy potrzeby. WS polprakowali bez zarzutu. Pier WS patrol, Tang styczniu 1944 Bywał sprawdzianem WS Stiego, ko zabudował okane. Obzarem patrolowania byli Wyspy Karolinski I Mariani, Tang opuścił Pearl Harbor 20 dwa stycznia. Okane był zadedowany. Był to jego pier WS patrol jako dowódcy. WS istko do czego się przygotowywał. WS istko, czego nauczył go Morton, sprowadzało się do tego. Si jego metody się sprawdza, si jego zaloga da rad, si Tang odniesie sukces, odpowiedź nadeszła 17 lutego. Radar Tanga wykrył konwój, DWA fraktos, pik mniejszych statków wili eskort. Okane wynosił Tanga na powierzchni, ustawiał go prezydent konwojem. Niż to oni do siebie podpłyna. Kiedy odległość zjemniała się do pozycji ataku, jedna z eskortnego skresila w kierunku Tanga, odległość 7000 yardów I szybko zjemniczała. Eskorta was zawazila. Okane nakazal awarin zanurzenie. Tang szybko zanurkował. Eskorta susila piekbom glebinowish. Zadna nie trafila w cel. Tang bil glebiesz, nie oczekiwała eskorta. Okane czekał, pozwolił eskorci oddalić się, a następnie wynosił Tang na glebokosk periskopała. Konwój nadal tam był, nadal płynął, nadal był bez broni. Okane przygotował atak, podał WS pola zedna.
Obliksil rozwijazani a first zelil steri torpedy kierunku, najlepszego fraktoka. Zasieg tisiak pikset jado, trezi torpedy trafili, giotan maru, shesk tisisi osimset ton, rozpadl się zatonal rufa. Tang pononi zanokowal globoko, oposil obzar, paurosil na paujeśni, sledzil konwodzi o swisi pononi zatakowal. Pod koniec tego pierwszego patrolu Tang wystrzelil wzyski 24 torpedy. Trafil z nasi rozjazadopil pik statko o latnej tonazu 18 tysięcy ton. Skolini okania przyniosło efekty. Jego zaloga spisala si doskonale. Tang porosil do Pearl Harbor jako jeden z najbardziej udanych pierwszych patroli Wojny. Drugi patrol był inni. Ni doslo do Łoki, tylko do akcji ratowniczej uwybrzeży truk, ale pokazał on charakter okania. Quisien 30 Tajziak do 244 amerykański samoloty z lotnisko. Przeprowadzili intensywny atak na truk. Wiele samolotów zostało zestrzelonych. Piloci katapultowali z budowali na oceanie wokół atolu. Tang znajdował się poza laguna, aby ratować zestrzelonych lotników. Okanie otrzymał informację, że wielu pilotów znalazło się w łodzi, wyprowadzil Tang na powierzchnię pomimo intensywnego ostrzalu japońskiego z baterii brzegowych. Wykorzystał swoje działa pokładał, aby stlumić pozycję roga I manirował, Tang w pobliżu zestrzelonych pilotów. Jego załoga wysiagnęła z łodzi 20 mężczyzn, 20 dwa pilotów, 14 bez interwencji Tang zaginęli lub zostali schwytani. Był problem. Tang nie był zaprojektowany. Do przeprowadzenia tak dużych liczby dodatkowych osób. Okręt podwodny miał zalogę liczaka 87 osób. Teraz na pokładce znajdowało się 109 mężczyzn. Nie było dodatkowych koi, dodatkowego jedzenia, niczego dodatkowego. Okanie podjął decyzję. Nakazał zimnie rakciono zunosiewicz, o polo dla wszystkich, laksnizi soba. Podzielil swoje kabiny między ratownych pilotów. Oddał im swoje koje spal na pokładce. Tang pokonał 35 mil w drodze powrotnej do Pearl Harbor, zajwiak si polowa rakciono. WSS byli głodni. WSS byli stoceni. Ale wszystkich 22 pilotów dotarło bezpiecznie do domu. Admiral William Halsey osobiście podziękował Okanie i jego zalodze. Odznaczył każdego członka załogi Tang medalem lotniczym marynarki wojennej. Okrytosi nosasi medal lotnicy stali z prezydmiotem za to podczas zjazdu. 30 patrol Tang był legendarny. Obsarem patrolowania byli mors zoltów Szczodniochinski, niezwykle niebezpieczne łodzi, plitki, mokno zaminowan, z siglimi patrolami japońskimi. 24 WECA, na południowy zachód od Kagoshimy, Tang napotkał ogromny konwój, 6 dużych statków eskortowanych przez 16 okrytów. BYL to nasz silnie chroniony konwój, jaki Okanie kiedykolwiek widział. Standardowa doktryna nakazywała unikać takich celu, zabit duże ryzyko, zabit wiele eskort, zanadź latwić se cele. Okanie zignorował tę doktryn. Czekał na zmrok, a następnie zaatakował na powierzchni, pedzak prosto w środek formacji. O godz. 23 Tang wystrzelil pierwsze salwy torped, 2 torpedy w1 statek, 2 w drugi. Wszystkie 4 trafili. Ogromne eksplozje rozjasnili nosy. Okanie skierował Tang przez konwój first wystrzelil ponownie. Dwa kolejne trafienia, 2 kolejne eksplozje. W konwoju zapanował chaos. Statki plonli, eskorta była zdezorientowana, reflektory skanowali losowo. Tang płynął dalej. Okanie utrzymywał kontrol. Podawał w polaryzedne. Korygował kurs. Strzelał ponownie. Kolejne trafienia. Kolejne eksplozje.
Kiedy o swisi opadł dim, cztery statki tonli, potwierdzili to położenie japońskie dokumenty, Tamahoko maru, Tainan maru, Nasuzan maru, Kenichi maru. Ponad 16 tysięcy ton zniszczonych w jednym ataku, ale okejnie nie skończył. Później podczas tej samej patrolu Tang napotkał kolejny konwój, a potem jeszcze jeden. Zanim Tang poruszył do Pearl Harbor Peak Lipka, zatopił 10 statków. Była to najbardziej udana, pojedynczy patrol okrętu podwodnego podczas kali Wojny, większy sukces niż osiągnął jakikolwiek inny okręt. Okejnie otrzymał swój drugi krzyż marynarki wojennej. Tang otrzymał prezydenki wyróżnienie jednostką. Sili podwodne byli ozolomione. Ko okejn robil inaczej? Jak Tang odniósł taki sukces? Inni dowódcy próbowali to rozgryźć. Studiowali raporty z patroli Tang. Przeprowadzali wywiady z okejn. Rozmawiali z jego zaloga. Odpowiedź była zawsze taka sama, szkolenie, agresja, szybkość, zaufanie. Okejn szkolił swoje zalogi szerzej niż ktokolwiek inny. Atakował bardziej agresywnie niż ktokolwiek inny. Poruszał się szybciej niż ktokolwiek inny. I kalkował się ufał swojej zalodze. Te cztery silniki sprawiali, że Tang był nie do zatrzymania. Swati patrol Tang odbył się na wodach terytorialnych Japonii, i wybrzeży Honshu, tuż przed bramami roga, dniach od 31 lipca do rozezjen 1944. Tang polował na najbardziej niebezpiecznych wodach, jakie można sobie wyobrazić. Każdy statek stanowił potencjalne zagrożenie. Każdy samolot patrolowy polował na okręty podwodne. Każdy port miał eskortę gotowa do ataku. Okejn dowodził Tangiem z wyrachowana śmielostka. Atakował, gdy nadarzała się okazja. Unikał, gdy było to konieczne. Zatopił 7 kolejnych statków, zużył WSS-ki torpedy I rosil do domu z pustymi rekami. Wyrzeznił tysiak do wyexet. 4 roku, Richard Okejn był najbardziej utytułowanym dowódcą okrętu podwodnego na Pacyfiku. 4 patrol, 27 zatopionych statków, ponad 9 ton zniszczonego ładunku, 36 marynarki wojennej, prezydenki wyróżnienie dla jednostki. Tang był na gorącym okrętem w silach podwodnych. Każdy oficer shiel sluzaj pod dowództwem Okejna. Każdy żołnierz shiel bojsi ciśnie zalogi Tang, byli legendami. Ale Okejn był wysypany. 4 patrol wojen w Siagu 9 miesięcy. Siagu walki. Nieustanna presja. Siódl I nie spał dobrze. Stres dawal o sobie znak. Tui przezalozeni zasugerowali. Zebis zrobil sobie przerwy, odpoczal I pozwolił innemu oficerowi poprowadzić Tang podczas następnego patrolu. Okejn odmówił. Tang była jego lodzia, jego zaloga, jego odpowiedzialnością. Poprowadził 5 patrol. Potem Mose odpocznie, Mose, 5 patrol miał BYC rutynowy, Cieśnina Tajwańska, przekwisini japońskich statków, standardowa mistrza. Okejnie otrzymał rozkaz dolecenia do Wolfpack raz z 3 innymi okrętami podwodnymi. Dowódca grupy miał BYC komandor John Coy. Skoordynowane ataki w zajemne spasy bezpieczeństwa I przesłaga liczebna. Okejn odmówił. Podczas każdego patrolu dzielał samodzielnie. Ufał sobie I swojej zalodze. Inni potrzebował innych okrętów, które spowalnialiby go. Samodzielnie poprowadził Tang do Cieśniny. Tang opasł Pearl Harbor 24 rozeznia tysiak z wyexet 44 roku. Po uzupełnieniu paliwa na wyspie Midway udał się w kierunku Cieśniny Tajwańskiej, łodzi te byli znane z tego, że byli silnie zaminowane I patrolowane.
Dziesik października Tang zatopil dobra statki towarowой. 23 października Tang natrafił na konwój składaczący się z 3 tanków, 2 transportów, jednego frachtoka I licznych eskort. Bila nok. Okejny wynurzył Tang na powierzchnię ruzyl prosto w środek formacji. Z bliskiej odległości okejny mogul czajbik. Tang wystrzelił osiem torped w szybkiej sekwencji, 2 w nadbliżej tankowych, 2 w transportowych, 2 w inni tankowych, I 2 w frachtowych. WSiski osiem trafilo, eksplosja przystoczyli przez konwój, statki Stanley w płomieniach. Jeden tankowych eksplodował tak gwałtownie, że wybuch strznał Tangim. Okejny zatrzymał się, manewrował Tangim przez konwój, omijał plones statki I pozostał przez eskorta. Japoński niszczyciel ruszył prosto na Tang. Okejn widział, że się zbliża. Nie mogul zanokować, nie miał czasu. Skreślił Tangim gwałtownie, osiągał maksymalny prędkość. Niszczyciel zbliżył się na odległość umożliwia staranowanie. WTD eksplodował. Albo trafiło go jedna z torp Tanga, albo inni japoński statek uderzył w niego w Chelsea. Niszczyciel rozpadł się zatonal. Tang opuścił ten obszar z maksymalna prędkość. Załami tornopiek statko. Konwój został rozbity, zniszczony. Okejn wystrzelił osiem torped I odniósł całkowity sukces. BYL to jeden z najbardziej spektakularnych ataków okrętu podwodnych w historii marynarki Wojny. Tang skierował się na północ, oddalał się od Cieśnini Tajwańskiej w kierunku glebskich wód. Okejn dał swojej zalodze sas na odpoczynek, od wielu godzin byli na stanowiskach bojowych. WSS byli wyczerpani, ale okejny uważał, że plitki wody do Buzluszczyńskiego wybrzeża będą bardziej ruchliwe. Japoński konwój będą trzymać się linii brzegowej. Miał rację, wieczorem 24 października radar Tang wykrył duży konwój. Wiele kontaktów. Duże statki poruszały się powoli wzdłuż wybrzeża. Okejn przestudiował obraz radaru. Było to dokładnie tu, czego szukał Tang. Okejny wezwał zalogę na stanowisko bojo. Tang miał zaatakować jeszcze raz na powierzchni. Pozostali wam jeszcze 2 torpedy. Okejny zamierzał wykorzystać JOB. Problem nie powinien był wystąpić. W 1944 roku amerykański okręty podwodne używali 2 głównych typów torpedy parowych. Mark 14 a torpedy elektrycznej. Mark 18. Mark 14 była szybsza I miała większy zasięg, ale pozostawiała widoczny ślad, który mógł zostać założony przez wroga. Mark 18 była szybsza, nie pozostawiała śladu, so idealnie nadawała się do noknych ataku na powierzchni. Okejny preferował Mark 18. Załoga torpedowa Tanga obsesyjnie dbała o swoją broń. Każda torpeda była testowana. Sprawdzano każdy system. Jednak Mark 18 miał wade, o których nie WSS wiedzieli. W pewnych warunkach system naprowadzenia mogul działać nieprawidłowo. Torpeda zaczynała kręcić, zarokować w kierunku łodzi podwodnej, która ja wystrzeliła. Zarzelo się to dziurs w Cieśninie. Marzek 26 tysiak dizawi exit, 44. Ubrzeżi Palau USS Tuliby został zatopiony przez własny torped. Z 80 osobowej załogi przeżył tylko jeden człowiek. Marynarka Wojna utajniła ten incydent. Większość gałodków okrętów podwodnych nigdy nie poznała Shigolo. Wiedzieli, że ruchy okresne są możliwe, ale uważali, że zdarza się rzadko. Okane wiedziało tym ryzyku. Wiedziało tym każdy dowódca okrętu podwodnego. Standardowa doktryna była prosta. Po wystrzeleniu torped, z powierzchni należy natychmiast zanurkować. Zanurkować głęboko. Oddalić się od miejsca wystrzelenia.
ale okane ni prezestrzegal też doktryny. Poatakać pozostawal na pojeżdżni. Obserwował wyniki. Obserwował, jak jego torpedy uderzają w cel. Zachował kontrol nad sytuacją taktycznej. Bajlo to agresywne. Bajlo to niebezpieczne. Ale zadziałało podczas pisu patroli wojennych. Tang zatopił 33 statki, stosując taktykę okanea. Teraz ta sama taktyka miała go zabić. Torpeda bajla 30 stop dalej, potem 20 stop. Okane nie mógł oderwać wzroku. Obserwował, jak się zbliża. Widział. ZWSS na mostku też ja obserwuje. Jego obserwatorzy, quartermistres, oficer pokładowy. WSS widzieli, jak zbliża się ich śmierć predkosia 74 kmh. WSS widzieli, że nie ma ucieczki. Mark 18, uderzył W tylne komory torpedała Tang. 260 kg materiału wybuchowego torpex detonowało przy kadlubi. Wybuch był ogromny. Kolumna łodzi wystrzeliła 15 metrów W powietrze. Fala uderzeniowa przystoczyła się przez pokład Tang. WSS-ko zawiza dowodzenia uległo zniszczeniu, pomieszczenie torpedowe, tylna bateria, pomieszczenie załogi, maszynowe, pomieszczenie manewru. WSS-ko zniknęło W jednej chwili. 9 mężczyzn z Moskwa Tang zostało wyrzuconych do łodzi. Okane poksul, jak unosi go i ryzyka na bok. Uderzył mocno o powierzchnię oceanu. Uderzenie wybiło mu powietrze z pluk. Zanurzył się. Słona woda wypełniła mu usta i nos. Wypłynął na powierzchnię, lapiak powietrze i dusak się. Wokół niego. W ciemności slizał nicz. Mężczyzn wolajacek. Mężczyzn pliwajacek. Mężczyzn tonasik. Tang bajl tuż obok, może pikzisiat stop dalej. Jego rufa bajla już pod woda. Diob unosil si. Okret sybko tonul. W przedniej komorze torpedowe 30 mężczyzn nadal zajlo. Oslizeli eksplozje. Pokrzuli W zas. Zgasli światła. Waksilo si oswietlenia waryczne. Interkom nie dzielał. Nie widzieli, kozi stalo. Niektórzy myśleli, że Tang został zaatakowany bombami glebinowymi. Inni sadzili, że zostali storpedowani. Dowódca przydział starzy torpedowych William Liebold. Nakazał zamknąć WSS luko. Sprawdził, CZ nie ma zalania. Przedzjali bajlinię rozon, ale kalatilna czesk lodzi podwodnej zniknęła. Nie bajlo laksnosi z nikim poza staroka. Liebold zadal sobie sprawę, że są sami uwięzieni. Jednym wajciem bajlo wajnorzenicy. Tang osiadł na DNA, 180 stop pod powierzchnię. Przedzjali mieli wystarczy hakowy ponosk. Aby utrzymać z obleko uniesieni, ale rufa utnęła W blosi. Loc bila leko przekilona. W środku 30 okalalik zebralo si W przedniej komorze torpedowej, boil to nasilnie z przedzjal, który najprawdopodobniej wytrzymalby ciśnieni. Liebold zorganizował zalodź, zaczęli palik tajne dokumenty, ksigi kodowe, materialy cyfrowe, dzienniki patrolo. WSS-ko, ksio moglo dostarczyć Japonii informacji wywiadowczych, musiało zostać zniszczone. Ludzi brakowali metodyczni. Widzieli kogoś czeka. Albo uciekna, albo zagina tutaj, ale nie dadzą rogowi żadnej przewagi. Okane utrzymywał się na powierzchni W ciemności, podczas upadku zgubił lornetkę. Jego kamizelka ratunkowa z kapoku utrzymywała go na powierzchni. Wokół siebie widział inne kolisasy się na falach. Naliksil 3 inne osoby z Moskwy, porucznika Lawrence'a Swadkina, oficera pokładowego, Floyda Cavalli, obserwatora oraz Hayesa Trokera, sternika, WSS Zajli. Sterek mężczyzn zdziwił. Okane nie widział, ko stalo się z pozostała piątka.
si zginli dobu wyniku eksplozji. Utonali, si też byli nieprzytomni, gdy zdobyły się łodzi. Płynęli dobu kierunku siebie, trzema jak si razem. Morze było spokojne, a zimne. Okane widział, że masi około 6 lub 8 godzin, zanim nastąpi hipotermia. Potem umrzeci, niezależnie od tego, si kotos was znaczcy. Nad łamini było już tang, zatopieni lodzi podwodne zahelo mniej niż minut. Pozostali tylko siatki, pliwajacze raki, plemi oleju, a gdzis pod spodem 78 mężczyzn. Martwych lub umiera jasić, na dni morza okalali członkowie załogi tanga stoczyli własne walki. Głęboko skwinęli 180 stop, komieskilo CW zakresy zjalania pluk monsona, awarignego osadzenia ratunkowego. Każdy marynarz podwodny nosił pluka monsona, który byli zasadniczo gumowym workiem do odliczenia z ustnikiem i zasiskiem na nos. Zlojek mogul napelnik, że powietrzem z atmosfery pod ciśnieniem łodzi podwodnych, a następnie powoli wynosak si, wydyszać powietrze z, aby uniknąć uszkodzenia pluk spowodowanego rozprężeniem powietrza. Osadzenie zostało dokładnie przetestowane, ale nigdy nie zostało z powodzeniem użyte do rozecie wysteż walsy. Wyksosk marynarzy nie ufala mu. Śledzili historie o ludziach, którym pekli pluka podczas wynurzania, o ludziach, którzy utonęli w sobie ewakuacyjnym. Monson lung miał zalak, ale nikt tak naprawdę nie widział, sizwaj tak bedzi. Sef libod widział, że musa spróbować. Alternatywa było pozostanie w tang, a skądsi z powietres, ksio oznaczało powolny śmierć, z powodu zatrucia dwutlenkiem węgla. Libold bywał marynarzem okrętu podwodnych od 12 lat, przyjaciół szkoleni z użycia pluk monsona. Znał procedury, ale wiedza tu nie wzyskał. Zebrał zalogaj wyjasno plan. Mieli uciek przez przednie komory ratunkowe torpedony. Komora mogła pomieścić maksymalny trajekt ludzi. Mieli jazalak woda, wironak ciśnieni, a następnie odwórzyk WLS prowadzasi do morza. Każdy z nich miał wyplinak na powierzchni samodzielny. Bez systemu partnero, bez linii bezpieczeństwa, po prostu plinak w kierunku powierzchni on modlik si, żeby pluka monsona zadziałali. WTD podzielili z Japończycy, lodzi patrolo kręcili nad nimi, sukajak okalalik, sukajak raku, próbujak potwierdzić zatopienie lodzi podwodnych, lodzi patrolo zazysili bomby glebino. Niewili tylko kilka, prawdopodobnie aby uponik si, że tang jest martwy. Bomby eksplodowały na tyle blisko, ZW strzaznili kadlubem. W prezedziali torpedałem farba na grodziach pekla pod pliwem w strzasu. W strzas spowodował poluzowanie z prezetu. W prezedniż baterii wybuchł pożar elektryczny, toksyczny dym. Lodzi walczyli z nim za pomocą gasnik opanowali sytuację, ale powietrze stawało się coraz gorsze. Musieli opuścić okręt. O godz. 13 mężczyzn rozpoczęło próbę ucieczki. Wesley do komory ratunkowej, w grupach po trzech, zalali komory, a warunali ciśnieni. Wase usi, życzali z powodu zmiany ciśnienia. Otworzyli ulazaj do środka wytargnęło dzan, zimne morze. Lodzi odpoczęli z jeden po drugim, plinak w gór przez ciemność. Monson zjalał. Wydykali powietrze i wynurzali się na powierzchni. Niektórym z udało, innym nie. Ich pluka pekli. Stracili przytomność. Utonęli 3 metry od powierzchni. Z 13 ludzi, którzy opuścili tang, tylko pisiu dotarło na powierzchni. Okonain był w łodzi przez 8 godzin. W środzilo sląc, bywał ledwo przytomny. Zaczynała się hipotermia. Jego temperatura się spadala. Jego myśli nie było chaotyczne. Nie widział japońskiego patroloka, dopóki nie znalazł się tuż obok niego.
marynarze pochilili zinadrelingiem, zawolali po japonsku azusili line. Okane szwajselja. Ni mial sili, abcwspiak. WC agnieli siena poklad, jak rybe polazili na pokladzi. Spodrzales na twarzy japonczykał, twarzy pełn nimu. Widzieli, kim gestis. Widzieli, ko zrobil Tang. Natychmiast zaczęli shibik, pieskami, butami, kolbami karabinu. Japonsi marynarz byli brutalni. Kopali si wielokrotnie, byli potwarzy, w zebra, w plesi. Ni mogul zebronik, bile zbyt slabi, zbyt zmaznity, po prostu skulil si iznosil tu, probujak kronik glowy pozostak przytomnym. Wokul sibi na pokladzi widzial inich Americano, okalalik z Tang. Oni roniez byli bici. Japonczycy byli dwusiekli. Tang zatopil zizjatki ich statko, zabil setki ich marynarzy. Teraz mieli okalalik im silisi. W sumi przelo dziewięciu członków załogi Tang, trzech innych z Moskwy i Persiu, którzy uciekli z poprzednich torpedoni. Dziewięciu z 87. 78 mężczyzn zaginęło. Nasz bardziej udana loc podwodna w historii amerykańskiej marynarki wojennej zniknęła, zatopiona przez własną broń. Było to zakończenie, którego nikt nie przewidział. Tang miał porucznik z do domu, rocznik do Pearl Harbor, zostak wyremontowany, I ponownie wyruszył na Wojny. Zamiast tego znalazł się na dnie Cieśnini Tajwańskiej, grobosem dla 78 marynarzy. Japonczycy zabrali okalalik na lad, najpierw do lokalnej placówki wojskowej, a następnie do Ofuna, tajnego obozu przez lukę poza Yokohama. Ofuna była zarządzana przez japońską marynarkę wojenną. Nie była zarejestrowana. W międzynarodowym czerwonym krzyżu. Oficjalnie nie istniała. Nie było żadnych rejestrowiznio, ochrony na mocy konwencji genuskiej, nadzoru. Obóz został zaprojektowany specjalnie dla wiznio o wysokiej wartości, dowódcał okrętu podwodnych, pilotał oficerów wywiadu, ludzi, którzy posiadali informacje potrzebne Japończykom. Metody przez lukę byli systematyczne i brutalne. Okany był przez luciwany przez wile DNI. Pytania byli zawsze taki same, jak głęboko mogę zanosić amerykański okręty podwodne? Jaka jest maksymalna głębokość operacyjna? Jak zależy wasze systemy kierowania ogniem? Jakie są specyfikacje techniczne waszych torped? Okany nie podal żadnych informacji, nazwiska, stopnia, numeru seryjnego, to WSISko, nikwiczesz. Przez lukujący byli go, odmawiali mu jedzenia, łodzi zmusali do pozostawania w stresujących pozycjach przez wiele godzin. Nie miało tu znaczenia. Okany odmawiał WS polprasy. Dowodzil najbardziej skuteczna lodzia podwodna w marynarstwo wojennych. Zatopil 33 japońskie statki. Nie zamierzał pomagać rogowi w zabijaniu kolejnych Amerykanów, udziałniać jak tajemnic lodzi podwodnych. Pozostali okalini z Tang byli traktowani w ten sam sposób. WSS zjeździł mężczyzn było wielokrotnie przez luciwanych. Japończycy byli szczególnie zainteresowani zdolnością nurkowania, okrętu podwodnego. Japońskie okręty podwodne mogli nurkować tak głęboko jak amerykański. Rok sial widziek dlaczego. Jaka technologii posiadali Amerykanie? Okalali z okrętu Tang nikt nie powiedzieli. Znosi zbisi, glod, tortury psychiczne. Trzymali się z razem. Wspierali się z nawzajem i nie podali się. Ofuna została nazwana farma tortu przez wiznio, którzy przyzwyczaili. Obozy przybywało około 120 mężczyzn. Byli to marynarz okrętu podwodnych, piloci, osoby o dużym znaczeniu, strażnicy byli celowo okrutni, chodzeni do chodzilo do pobyć, pozywienie było minimalne,
Jeden pozilek dziennie około 600 kalorii, mężczyźni szybko tracili na wadze, rozprzestrzeniali się choroby, infekcje ziemi ustnej, nie było opieki medycznej, jeżeli wizjen zachorował, albo sam wyzdrowił, albo umierał. Japończykom było to obojętne. Okin widział, jak umieraże inni wisniejowi. Widział mężczyzn wyniszczonych glodem. Widział mężczyzn bitych do nieprzytomności. Widział mężczyzn tracących nadzieję, I podejrzeć si. Elon zini podal. Przeżył zatonisi tang. Przeżył 8 godzin w oceanie. Przeżył to. Skupil si na time, by pozostak prezizisiu, dzien po dinayu. Zapamiętiwał siguli, zmiany łotonicze, ukladobozu, lokalizację wiznio. Nie wiedział, że te informacje kiedykolwiek si prezidadza, ale dawali mu kos, na sim mogł si skupik. Kos ko pozwalało mu zachować jasność umysłu. Pod koniec. Tajsiak de zewi exet, 40. 4 roku okane, I kilku innych okalalik z tang zostało przeniesionych do obozu dziennikiego Omore. Omore roznilo si od ofuni. BYL to legalny oboz dzienniki zarejestrowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ale legalny nie oznaczało humanitarny. Omore było znan w kalym japońskim systemie wizjanym jako oboz karny. Wysilano tam nadgorszych wiznio, nadbardziej kłopotliwych, nadbardziej łatosijowych, tych, których Japończycy chcieli kalkułisi złamać. Omore zostało zbudowane na sztucznej wyspie w Zatoce Tokio, połączone ladem mostem bambusowym. Mieszkało tam około 600 wiznio. W Tajsiak 1945 roku warunki si pogarszali. Zapasy żywności malali, strażnicy stali si bardziej brutalni. Amerykański bombardź 20 nustani przeprowadzali naloty. Strażnicy obwiniali wiznio za bombardowania. Pobisi stało si bardziej intencjon. Rozniał si jeden strażnik, kapral Mutsuhiro Watanabe. Wizniowi nazywali go takiem, byl oficerem dyscyplinarnym obozu. Pitak byl sadista. Serpol przyziemnosk z zadawania bolu. Wybierał poszczególnych wizniowi wielokrotnie ich był. Szczególnie interesowali go wizniowi o wysokiej wartości, oficerowi piloci, dowódcy okrętu podwodnych. Pitak chciał zniszczyć wasa dumy. Oken stal si jednym z Silopataka. Watanabe znal historię kaina. Widzialo statkach zatopionych przez Tang. Pitak postawił sobie zasel złamania kaina. Nazywalo kaina, wiznim numer 1. Kodzieni si bil, zmusal do dodatkowej presji, odmówił si jedzenia I ponizal si jej przed innymi wizniami. Pitak chciał, zebi zblegal, plakal, zalamal si, okazal slabosk. Oken odmówił. Przezajemował bisi bez narzekania, nigdy nie okazywał emocji I nigdy nie dal pokoju satysfakcji. Tu jeszcze bardziej rozniwało taka, bisi stało si jeszcze gorsze, ale oken nie zalamal si. Inni okalali z Tang obserwowali okena. Widzieli, jak radzil sobie z torturami. Widzieli jego sil, tu dalo sile ronies wam. Jeżeli was dowódca mogul to przetrwać, też mogli si. Trzymali si z razem, pomagali si sobie nawzajem I dzielili si z jedzeniem, kiedy je mieli si. Japończycy próbowali złamać was indywidualny, ale ludzi z Tang pozostali załoga, nawet w obozie dziennikiem, nawet w obliczu codziennej śmierci, Wojna dobiegała końca. WSS o tym wiedzieli, amerykański bombos nustani przeleciwali nad Omore. W sierpniu 1945 roku Japonia upadala. Zukono bomby atomowe, 6 sierpnia na Hiroshima, 9 sierpnia na Nagasaki, do Wojny przystąpiło związek radziecki, japoński miasta plonli, 15 sierpnia Cesarz Hirohito ogłosił kapitulację Japonii. Strażnicy w Omore usłyszeli tę wiadomość. Nie poinformowali o tym od razu wiznio, ale oni wiedzieli, że coś zmieniło.
Strasnisi zakowi walizi inaczej, byli mniejsz agresywni, bardziej nawawi. 29 sierpnia, tu omore przyzybili sili amerykański. Lodzi desantoi przyzaplainli zatoke Tokijska, a marines I marynarze mieli broń w gotowości. Japoncy strasnisi podali si bez walki, wiznajowi byli wolni. Okain bil wizniem przez dziesięć miesięcy, szudl ponad 23 kilogrami, boil wychudzeni, pokryty siniakami, chori na członki, ale zil. WSSC dziwichu okalalik z tang zilo, prezetrwali ofuna, omore, tortury, glodai korobi, rakali do domu. Marynarka wojena prezeprowadzila, szegalo prezezlukani okani. Sheli poznak wsistki segali dotychczas. Ostatniego patrolu Tang, okresnej Tracy, zatonisia I probi uszecki. Okani otwazil wsistko z pamisi. Jego dzienniki patrolo zatonli raz z tangim. Nie miał żadnych dokumento, żadnych notatek, tylko swoje pamięć the first bomienia inik okalalik. Razem zrekonstruowali ostatni godzini Tang. Marynarka wojena zbadala awari torpedy. Zbadali konstrukcji mark osiemnasi. Przeanalizowali poprzedni przypadki okresnych biegał. Doszli do wniosku, że system gyroskopowy torpedy mają fundamentalny wade. Punich warunkach. Zazwyczaj związanich z wystrzeleniem torpedy z duża prędkości z powietrznej. Gyroskop mogł z przezroczyć. Kiedy tak się działo, sterowani torpedy salalo. Mogla skreczyć w dowolnym kierunku, tym z powrotem w stronę punktu wystrzelenia, było to rozadki, ale realnie I śmiertelnie niebezpieczne. Marynarka wojena przeanalizowała również wyniki podziału Tang. Okane oficjalnie przypisano zatopienie 24 statka podczas pisu patroli Tang, ale dowody sugerowali, że było ich więcej. Po Wojny amerykańscy badacze uzyskali dostęp do japońskich dokumentów marynarki wojennej, dzienniko pokładowych, registro konwojowych raportów o stratach, porównali amerykański dzień z japońskimi stratami. Wyniki byli niezwykłe. Tang zatopił w statki, a nie 24, 33. Laksni tonaz 116 ton. BYL to najlepszy. Wynik spozrod. WSSkich, amerykańskich, okrętu podwodnych, kalish Wojny, zaronno pod, względem liczby zatopionych statków, jak I laksnego tonazu. Tang bil numerem jeden. A Richard Okani bil najbardziej utytułowanym. Dowódca, okrętu podwodnego w historii marynarki, wojennej Stanów Zjednoczonych. 27 marca 1946 roku prezydent Harry Truman recił Okanewi Medal Honoru. Ceremonia odbyła w Białym Domu. Okane stał na trawniku w pełnym mundurze galowym. Truman odczytał na głos cytat. Opisywał on zjadanie Tanga w dniach 23 I-24, października 1944 roku. Jak Okane odważnie manewrował na powietrznej, w bieżących w środek silnie eskortowanych konwojów. Jak stał w ogniu kul I pozyskał lekasik z wszystkich stron. Jak zadal miażdża się trzem tankokom. Jak zostalo tuksoni prezes plonas tankhaus, frachtowych, transportowych I kilka niszczycieli. Jak z duża prędkości zaatakował wroga, wysadza jak tankowych w płomieniach, niszczak transportowych unieruchomiony na łodzi I niszczak niszczyciel. Jak zużył ostatnie dwie torpedy na resztki nigdyś potężnego konwoju, zanim jego własny statek zatonal. Uzasadnieniu napisano, że wykazał się niezwykła odwaga I niestrasonosia. Ryzyku jak zajsi ponad miarę. Okane otrzymał również 36 marynarki wojennej was 3 srebrne gwiazdy, 7 najwyższych,
amerykańskich odznaczeń wojskowych za mestu w Walse, biletni zwykle kolekcja nagrod, jednak okane nie mówił zbyt wiele o medalach. Kiedy ludzie pytali go o nie, zmieniał tematy zamiast tego opowiadał o swojej zalodze, o ludziach z Tang, 78, kozi nie wrócili do domu, 9, kozi przezili, szkoleniu, które przezli, bitwach, których walczyli, syni, jaka zapłacili, okane pozostal marynarz wojennych, dowódcą okrętem podwodnym Pelias flosi, rezerwowej Pacyfiku. Zeznawal podczas procesu o zbrodni wojen Tokio. Jego zeznania pomogli skazać kilku japońskich oficerów, którzy dopuścili się okrucieństwa wobec Wojnego. Komendant obozu Tofuna został skazany na 25 lat ciężkich robot. Watanabe, pitak z Amery, nigdy nie został świetny. Po Wojny zniknął i ukrywał się. Amerykanie poszukiwali go przez lata, ale nigdy go nie znaleźli. Watanabe ostatecznie pożałował się ponownie w latach 50. XX wiku, zajrzał pod własnym nazwiskiem w Japonii. Do tego czasu procesy o zbrodni wojenną się zakończyli. Nigdy nie został postawiony przed sądem. Okane służył jako oficer wykonawczy na okresie podwodnym naraz. Dowódcą 32 dywizja okrętów podwodnych. W latach 1951 ujeżdżał do wyższej szkoły sztabu sil zbrojnych. Został przydzielony do szkoły okrętów podwodnych w New London w stanie Connecticut, najpierw jako instruktor, a następnie jako oficer dowódcy. W elipsji Tajsiak 1953 roku awansował do stopnia kapitana. Dowódcą okrętem podwodnym Sperry. WJWCU Tajsiak 1950 obdział dowódcą siódmej eskadry okrętów podwodnych. W latach Tajsiak 1956 studiował w Naval War College. Służył w Ship Characteristics Board w Washingtonie. WIPCU Tajsiak 1957 w wieku 46 lat Richard Okane przeszedł na emeryturę z marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Został awansowany do stopnia kontradmirala w stanie spoczynku. Okane spędził emeryturę w Kalifornii. W Tajsiak 1977 roku opublikował Clear the Bridge w wspomnienia z patroli wojennych Tang. Książka została napisana z pamięci, ale pamięć Okane była bardzo dokładna. Opisał szczegółowo każdy patrol, ataki, taktyk, szkolenia, załogi, sukcesy i porażki. Clear the Bridge stała się klasykiem literatury podwodnej. W step napisał sam kapitan Edward Beach, dowódca okrętu podwodnego autor Run Silent, Run Deep. Beach stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż Tang był najlepszym okrętem podwodnym podczas wojny. Zastanawiał się, czym Tang wyróżniał się na tle innych okrętów. Książka Okania odpowiadała na te pytania, agresywny przywódcą, nieustanne szkolenia, przemyśleń podejmowanie ryzyka, jest absolutne zaufanie między dowódcą a załogą. W 1987 roku Okane opublikował Wahoo, drugą książkę wspomnienia o swoim okresie służby, jako oficer wykonawczy pod dowództwem Dudleya Mortona. Książka opisywała, jak Morton zrewolucjonizował taktyk okrętów podwodnych, jak odwrócił tradicyjny rol. Pozwala jak Okane'owi obsługiwać peryskop podczas ataku, jak dal Okane'owi swobod rozwijania swoich umiejętności, jak wyszkolil Okane'a, aby ten stał z dowódca, którym ostatecznie został. Wahoo był okrytym podwodnym Mortona, ale był też poligonem szkoleniowym Okane'a.
Doliasisko, czego konauczył się od Mortona, zastosował na Tang, agroził na taktykę, noknie ataki na październiczny dniu stan kwidzenia, zofane do poduladnicz. Morton zginął, gdy Wahoo został zatopiony, ale jego metody przetrwały ziki okane. Przez kala emerytur okane pozostawał w kontakcie ze społecznością okrętu podwodnych. Uczestniczył w zjazdach, przemawiał podczas uroczystości ukończenia szkoły okrętu podwodnych, i był mentorem młodych oficerów. Jego przeslanie było zawsze takie samo, trenuszy ciężko, ufaczki swojej zalodze, bardziej agresywny, ale rozważny. Podejść musi ryzyko, ale minimalizujcie poprzez przygotowania, poznaczcie swój sprzęt, kwici, a osiągnijcie perfekcie, prowadźcie z przodu, nigdy nie prosi swoich ludzi o kos, czego sami byście nie zrobili. Dziewiciu okalalik z Tang pozostało w kontakcie, ko roku organizowali jazdy, do wspominali poleglić, rozmawiali o patrolach, atakach, szkoleniach, zatopieniu i uwięzieniu. Laksilo iść to, czego doświadczyli. Nikt inni nie był w stanie zrozumieć tego, przez ko przeszli, terra okresnego biegu, eksplozja, zatonisi, ludzi uwięzieni w środku, bysi z rakczaponczajkał, glod, tortury, przytwani, prezili kos, czego wikzosk ludzi nie jest, w stanie sobie wyobrazić. Richard O'Kane zamal seznasi lutego tisiak, dziwiekset, dziwiekcisiat, 4 roku w swoim domu w Sebastopolu w Kalifornii. Miał 83 lata. Został poczuwany na cmentarzu narodowym w Arlington z pełnymi honorami wojskowymi. Na jego grobie widnieje stopień wojskowy, kontradmiral, daty sluzby oraz oznaczenie medalu honoru. Pogryzie bwzieli udział setki osób, marynarze okrętu podwodnych, weterani, szlonkowi rodziny, ludzi, którzy służyli z nim ludzi, których zainspirował. WSZC, którzy go znali, rozumieli zażegnasze legendy. W Tajsiak 9 roku marynarka Wojna prowadzila do służba USS O'Kane, nisiciel klasy Ali Burke, statek został nazwany na jego cześć. W ceremonii i prowadzenia do służby uczestniczyli okalali członkowie załogi Tang. Byli już wtedy starkami. Mieli po 80 lat, ale stali na baczność. Gdy wadała po kon określony statek, O'Kane osiągnął kos, czego nie dokonał żaden inny dowódca okrętu podwodnego, zatopił 33 statki, co jest największym wynikiem w historii amerykańskiej marynarki wojennej i rekordem, który nadal pozostaje niepobyty. Planca do gry w krybidź O'Kana stala się tradycyjną podwodnych. Oryginalna planca używana przez Mortona i O'Kana na Wahoo zaginęła wraz z zatonisiem Tang. Deska ta była legendarna. Morton rozdał O'Kane owi idealna rekę o wartości 29 punktów podczas patrolu. Tej samej nocy Wahoo zatopił DW frachtos. Kilka dni później Morton rozdał O'Kanowi rekę o wartości 28 punktów. Wahoo zatopił kolejne 3 statki. Załoga zajla, że deska przynosi się. Kiedy O'Kane przyjeżdżał dowódz tu, na di Tangiem, przeniósł te tradycje ze sobą. W Tajsiak 957 roku załoga nałeś lodzi podwodnych, również nazwanych Tang, podarowała O'Kanowi nową plancę do gry w krybidź, aby uczyć oryginal. Po śmierci O'Kana w Tajsiak 994 roku planca została przekazana na sztasy lodzi podwodne szybkiego ataku w flocie Pacyfiku Stanów Zjednoczonych. Kiedy lodź podwodna zostanie wycofana ze służby, planca trafi do kolejnych najstarszych lodzi. Jest przechowywana w między oficerskich. Oficerowie grażana nież w krybidź. Tradycja trwa. Każdy marynarz służy się na lodzi.
na której znać duże z plansa okane, zna te historii, wi o Wahoo I Tang, wi o Morton I O'Kane, wi o trazydzieści trazystatkach, medalu honoru, circular run, survival, legenzi. Rak Tang nigdy nie został odnaleziony. Lazy GGZSW Cieśnini Tajwańskiej nagle kości 180 stop. Dokładna lokalizacja została zapisana w ostatnim raporcie pozycyjnym Tang, ale raport ten BYL przybliżony. Cieśnina Tajwańska jest trudna do przeszukania. Napisy polityczne między Chinami a Tajwanem ograniczają dostęp. Operacje ratownicze są mało prawdopodobne. Tang prawdopodobnie pozostanie tam na zawsze. Jako Wojen mieci spoczynku 78 meczyzn, najbardziej udana loc podwodna w historii amerykańskiej marynarki Wojenij, spoczywa jaka na dni morza, gdzie zatonęła. Taktyka okana stała się standardowa doktryna w silach podwodnych, nocne ataki na powietrzne, agresywne pozycjonowanie, ataki na środek konwoju, wykorzystanie prędkości i zaskoczenia do pokonania wroga. Metody te były kontrawersyjne podczas Wojny. Niektórzy dowódcy uważali, że O'Kane był zbyt lekkomyślny. Ale wyniki mówili same za siebie. Tang zatopił wycie statkowy z jakakolwiek inna loc podwodna. Metody O'Kane zjalali. Po Wojnie marynarka Wojena dokładnie zbadala jego taktyk. Wiele z jego technik wlatsono do doktryny Wojny podwodnej. Programy szkolenia kładli nacisk na zasady, które zademonstrował O'Kane, prędkość, agresywność, precyzja, zaufanie. W.S. Polczesny dowódcy lodzi podwodnych nadal studiuje patrol okane jako przykłady skutecznej Wojny podwodnej. Historia Tang jest nauczana w Akademii Marynarki Wojennej, szkołach okrętów podwodnych w programach szkolenia oficerów. Jest ona przedstawiana jako studium przypadku dotychczas przywództwa. Taktyki I syni inowakci. O'Kane był genialnym dowódcą, który motywował swoje załogi do osiągania niemożliwego. W ciągu 9 miesięcy zatopił 33 statki wroga. Uratowal 20 dwa zestrezelonych pilotów pod Ostrozalem. Przyzel uwięzienie i tortury. Otrzymał medal honoru i stał się najbardziej odznaczonym dowódca okrętu podwodnego w historii Stanów Zjednoczonych, ale stracił też 78 ludzi, gdy jego własna torpeda obrosiła się przeciwko niemu. Ta strata przezladowała O'Kane'a do konkurencji. Jednak udzielać po przejściu na emeryturę O'Kane rzadko mówił o swoich odznaczeniach lub osiągnięciach. Zamiast tego powiadał o swoich ludziach, zalodze Tang, zalodze Wahoo, ludziach, którzy trenowali z nim, walczyli z nim i zginęli razem z nim. Pamiętali imiona, skąd pochodzili, jakie stanowiska zajmowali na okresie podwodnym, jakie mieli osobowości. O'Kane potrafił przypomnieć sobie szczegóły dotychczas ludzi, z którymi służył 40 lat. Z nich. Utrzymywał kontakt z jak największa liczba z nich, pisał listy, dzwonił i uczestniczył w pogrzebach. Nigdy nie zapomniał, że jego sukces był oparty na ich umiejętnościach i poświęceniu, tak własnie działa wyjątkowe przywództwo na Wojnie. Nie poprzez wielkie strategii lub doskonale plany, ale poprzez ludzi, którzy zmuszają siebie i swoje zespoły do przekraczania granic tego, co wydawało się możliwe. O'Kane nie wynalazł Wojny podwodnej, ale dział doskonalił. Uczył się od Dudleya Mortona na Wahoo, przeniósł te lekcje na Tang, trenował swoje załogi się z ktokolwiek inni. Ćwiczył ich, azy potrafili wykonywać ataki z milisekundowa precyzja. Podejmował ryzyko, którego inni dowódcy unikali. Osiągał wyniki, które wydawali się niemożliwe, a kiedy zysko się zawaliło, kiedy jego własna broń zniszczyła jego okręt podwodny przetrwał uwięzienie, ruszył do domu, kontynuował służbę, był mentorem dla następnego pokolenia,
przekazał im swoje doświadczenia, skuteczne taktyki, metody szkolenia, które przynosili rezultaty, oraz zasady przywództwa, które sprawiali, że zwykli ludzie stali z niezwykli. Jeśli ta historia poruszyła się tak samo jak nas, pozwyczajli, aby polubić ten film. Pomoże nam, to dzielić się kolejnymi zapomnianymi historiami z sekund Wojny światowej. Subskrybuj, aby byś na bieżąco z tymi nieopowiedzianymi historiami. Każda z nich jest ważna. Każda zasługuje na to, aby ja zapamiętać i chcielibyśmy poznać twoje opinie. Dodaj komentarz poniżej, powiedz nam, skąd oglądasz ten film. Nasza społeczność rozciąga się od Teksasu po Tasmanii. Od weteranów po miłośników historii, jest czeskia czegoś wyjątkowego. Dziękujemy za obejrzenie i za podtrzymywanie tych historii. O godz. 30 dniu 25 października 1944 komandor porucznik Richard O'Kane stał na mostku okrętu USS Tang w Cieśninie Tajwańskiej, obserwując ślad swojej, ostatniej torpedy, która zawracała w kierunku łodzi podwodnej. Torpeda została wystrzelona 20 sekund temu. Powinna była zmierzać prosto w kierunku japońskiego transportu do dnia. Zamiast tego skakała w lewo, opisując szeroki luk w ciemnej łodzi. Jedź fosforyzuje się ślad byle wyraźnie widoczny na tle czarnego morza Irakal. Kierował się prosto na Tang. O'Kane miał 15 sekund na rekcie, może 20. Właśnie wystrzelił 24. A ostatnia torped podczas 5. patrolu wojennego Tang. W siagu 5 dni, nieustannie, łoki jego okręt podwodny zatopił, widzieć japońskich statków, niezwykłych ludzi podczas kolej swojej kariery wojennej. Ale teraz ta ostatnia torpeda działała nieprawidłowo. Krasila w kolko i O'Kane nie mógł nic zrobić, aby ja zatrzymać. O'Kane wydał rozkazy, a warijna predkosk boczna, stemokno w prawo, silniki Tang rygnęli, okręt podwodny zachciał przyspieszać. O'Kane próbował wyprzedzić własną broń, ale Tang osiągnął już predkosk ataku, przyspieszenie nie było wystarczające. Przez lornetki O'Kane obserwował, jak torpeda zbliża się do celu. Widział, jak zbliża się jej ślad. Mógł ocenić kat, był absolutnie pewien, że trafi. Jego załoga spisała się doskonale. Jego taktyka zadziałała. Jego szkolenie opłaciło się. Jedna awaria sprzętu, jedna usterka torpedy, miała zniszczyć najbardziej skuteczny lot podwodny w historii marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Richard O'Kane miał 33 lata, urodził się 2 lutego 1911 roku w Dover w stanie New Hampshire. W 1934 roku ukończył Akademię Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Karierę rozpoczął na okrętach nawodnych, sierskim krasowniku Chester i niszczycielu płyt. Jednak w 1938 roku trafił do szkoły okrętów podwodnych w New London w stanie Connecticut. Ta decyzja zmieniła wszystko. O'Kane odkrył, że lodzi podwodne są jego powołaniem. Instynktownie rozumiał, jak się porusza, jak walczy, potrafia. 4 lata spędził na USS Argonaut, uciekł się z zawodu. Następnie, na początku 1942 roku, dołączył do załogi nowej lodzi podwodnej Wahoo Prized, gdzieś oddaniem do służby. Jako pierwszy oficer, komandor porucznik Marvin Kennedy dowodził pierwszymi 2 patrolami Wahoo, byli one frustrujesz, torpedy chybili, sans zostali zmarnowane. Kennedy był ostrożny. Sizal przestrzegal doktryny.
Wahoo Parasil z tik patroli z minimalnymi wynikami. Następny grudzień 30 pier WSZ, Tysiak dzewiexet, 40 DWA Dawods 2, Prajel Dudley Morton Rosnil, C. Odwzistkich Dowdkał okrętu podwodnych, Korich Spotkalo Kane, Morton Bile Agresjoni. Uwazal ze okręty podwodne bronia ofensywna przeznaczona do zatapiania statków, a nie do ukrywania się. Przed trzekim patrolem Wahoo Morton wygłosił do zalogi przemała, która stała się legendarna, Wahoo jest zbędny, powiedział wam. Podejmijmy wszelkie rozsądne środki ostrożności, ale naszym zadaniem jest zatapianie statków wroga. Jeżeli ktoś nisze uczestnicy CW też mistrzi, niech zgłosi do Bosmana, upoważniam go do prezenienia każdego, kto nie jest ochotnikiem. Nikt nie będzie pytał o prawdziwego pozostania w posi. Nikt nie poprosił o odejście. Pierwsza innowacja Mortona pojawiła się jeszcze przed opuszczeniem portu. Zrosił się do okazji radykalna propozycja. Morton Shiel odrośik tradycyjna struktura dowodzenia podczas ataku. Zamiast kapitana obsługującego peryskop, Morton Shiel objął zajmował się wszystkimi obserwacjami peryskopowymi. Morton miał kierować działaniami, utrzymywać świadomość sytuacyjna, sterować ludzkie podwodne, miał być oksami. Morton miał być mózgiem, było to bezprecedenso. Żaden kapitan lotsi podwodnych nie zrezygnował z kontroli nad peryskopem, ale Morton rozumiał kos, czego inni nie rozumieli. Przeszkadzać peryskop okanowi, Morton mógł zachować pełną świadomość kaleś sytuacji taktycznej. Mógł śledzić selo, monitorować pozycje eskorty, obliczać rozwiązania ogniu I planować trasy usieckie, a zysko to podczas GDI okane dostarczał obserwacje czasy rejekcji wystym. Morton wyjaśnił to prosty sposób, teraz będziesz moim zastępca oficera, a nie moim asystentem. Będziesz dokonywał do wszystkich obserwacji peryskopowych podczas zbliżania się I ataku. Ja poprowadzę Wahoo do najlepszej pozycji ataku, a ty wystrzelisz torpedy. Morton zatrzymał się. Jego poważna mina zmieniła się w zwyczajowy, sympatyczny uśmiech. Dodał, ten sposób nigdy nie będzie bał. Okane natychmiast to zrozumiał. Morton całkowicie mu ufał. Była to odpowiedzialność wykracza haka poza do rezistko, czego okane doświadczył dotychczas. Odpowiedział po prostu, doceniam tuje zafanie kapitanie. To partnerstwo zmieniło Wojny podwodne. Podczas trzeciego patrolu Wahoo w styczniu 1943 roku zastosowali nowy system. Obzorem patrolowym BYL port Wejwak w Nałej Gwinei, łazna japońska baza wypadała. Misja polegała na rozpoznaniu, po prostu rozeszek się zlożyk raport. Morton miał inne pomysły. 24 prowadził Wahoo prosto do portu. Zanurkowazi. To było salenstu. Wejście do rogiego portu pod woda oznaczalo ryzyko uwięzienia w lub plitkich łodzi bez drogi ucieczki. Morton uważał jednak, że zaskoczenie jest warte ryzyka. Znaleźli zakotwiczony japoński niszczyciel harasami. Niszczyciele byli budowane specjalnie do niszczenia okrętu podwodnych. Posiadali bomby glebino I sonary. Atakowanie jednego z nich było samobójstwem zgodnie ze standardowa doktryna. Morton mimo to rozkazał zaatakować. Okane obsługiwał peryskop. Podawał odległości I azimuty. Morton ustawił Wahoo w odpowiedniej pozycji. Wystrzelił 6 torped. Pierwsze pik było lubnie zadziałało. Sosta trafila harasami w środokrysi. Niszczyciel pekal na poli zatonal w ciągu kilku minut. Morton zarosi I wyprowadził Wahoo z portu z pełna predkosia. Żadnych bomb glebinowicz, żadnego posigu,
Japonczycy byli zbyt skoceni, zibi zareagować. Boyle to pierduje z przypadek, kiedy amerykańska łódź podwodna przedostała się do bronionego portu, zatopila okręt Wojny z pomyśleni uciekła. DWA później Wahoo natrafil na konwódź, Trezi fractos, tankowiek I transportowiek bujaru, eskortowań przez wile okrętu. Morton zaatakował agresywnie. Newstani dostosowujak pozycji. Okane wydawal polecenie. Nasz pier zatopili tankowiek, potem fractowiek, a następny bujaru. Transportowiek był zaladony japońskimi żołnierzami. Kiedy zatonal, setki żołnierzy znalazło w łodzi lodziach ratunkowych wtratwasz. Morton podjął kontrowersyjną decyzję. Nakazal Wahoo wynurzyć się na powierzchni, obsadzić zjala pokładu. Jego rozumowani było taktyczne. Każdy japoński żołnierz, który dotarł do brzegu, ostatecznie parosilby do walki i zabijał Amerykano. Morton chciał wyeliminować to zagrożenie. Wahoo wozil ogien. Było to brutalne i naruszało tradycyjną etykę wojenną, ale Morton uznał to za praktyczne. Po Wojny dzielenie to stało się kontrowersyjne. Prawda była taka, że wojna na Pacyfiku była brutalna dla obu stron. Wahoo poruszil z trzeciego patrolu z niezwykłymi wynikami, zatopiono 8 statków. Było to bezprecedensowe osiągnięcie. Morton i Okane stali z bohaterami. Admiral Charles Lockwood, dowódca okrętu podwodnik na Pacyfiku, nazwał Wahoo najlepszym okrętem podwodnym, jaki kiedykolwiek znał. Morton był idealnym agresywnym dowódcą. Okane był idealnym pierdwazym oficerem. Razem byli nie do powstrzymania. Okane służył z Mortonem podczas 4 kolejnych patroli. Każdy z nich zakończył się sukcesem. Taktyka Wahoo stała się legendarna w kiedyś flocie okrętu podwodnych. Inne lodzi próbowali ją naśladować. Jednak roznika była w współpracy między Mortonem a Okane. Ufali sobie kalkulisy. Komunikowali z bez wysiłku. Myśleli podobnie. Kiedy Morton dostrzegał okazję taktyczną, Okane już się do niej przygotowywał. Kiedy Okane zgłaszał obserwacje, Morton już planował odpowiedź. Była to idealna synchronizacja. Jednak Morton posunął się za daleko. Podczas 7 patrolu Wahoo w październiku 1943 prowadził okręt podwodny do Morza Japońskiego przez Cieśnin Laparu. Był to jeden z najbardziej niebezpiecznych obszarów na Pacyfiku, silnie zaminowany z siaglimi patrolami japońskimi i płytkimi wodami. Morton zatopil 4 statki, zanim podjął prób opuszczenia tej samej Cieśniny. Wahoo został wykryty, japońskie samoloty patrolu znalazli go na powierzchni i zaatakowali bombami glebinowymi. Wahoo zatonal razykala załoga. Zginął 79 mężczyzn, w tym Morton. Okane został przeniesiony z Wahoo przez tym patrolem. Był w Kalifornii nadzorujak budow Tang. Kiedy dowiedział się o stresie Wahoo był zadruzgotany, Morton był jego mentorem przyjacielem Słowackim, który nauczył go wszystkiego o Wojnie podwodnej. Teraz Mortona nie było. Okane miał kierować objak dowódcy tu a własna lodzia podwodna. Złożył sobie obietnicę, bedzi wolczył tak, jak nauczył go Morton. Zatopi wicze statką z Wahoo. Sprawi, z Morton bedzi z niego dumny. Kiedy październik 15 1943 Okane obdział dowódz tu. Enad Tang, BYL's determinowany, aby zastosować w asystko, czego nauczył go Morton, ale zamierzał pójść dalej. Morton zrewolucjonizował sposób w współpracy kapitana i pierwszego oficera. Okane zrewolucjonizował sposób dzielania college załogi. Zaczął od szkolenia, nieustannego, wysopującego, siaglego szkolenia. Każdy oficer, każdy szeregowy, każdy, kto miał kontakt z systemem kierowania ogniem,
Każdy, KTO prakawal w pomieszczeniach torpedowych, każdy, KTO pełnil wakty. WSZ ustani si szkolili, okane obsesyjni skupialsi na jednej konkretnej umiejętności, presji z peryskopem, szybkości i dokładności przy peryskopii. Wiksos dowódca okrętu podwodnych, dokonywała szybkich obserwacji peryskopem. Podnosili peryskop, rozglądali z, opuszczali go szybko, zanim ktokolwiek go zauważył. Standardowa doktryna kladła nacisk na ostrożność. Minimalizuj ekspozycję peryskopu. Nie daj rogowi sanzi, aby si zobaczył. Okane wierzył wcos prezesionego, szejal, abjego oficerowi czuli z swobodni przy peryskopii, byli puni sibi, sibsi I dokładni. Szal, aby potrafili natychmiast rozpoznać typy statków, oznakować odległości na oko, obliczyć kity na dziobi bez użycia instrumentowej osynek predkosk na podstawie samych obserwacji wizualnych. Switzelik kodzeni, godzina po godzinie. Wzywal oficero do wizy dowodzenia, pokazywał im sylwetki japonskich statków, tankowców, frachtoków, nisczycieli i eskortowców. Jak szybko potrafisz zidentyfikować? Jaka jest ich poziomność? Jaka jest prawdopodobna predkosk? Jaki jest kat? Oficerowie nauczyli się natychmiast przeprowadzać informacje, bez wahania, bez niepełności. Okane wymagal perfekcji, jeśli oficer nie potrafił zidentyfikować typu statku w ciągu 3 sekund, kwiczyli, a z to osiągnęli. Jeśli sekunki odległości byli niedokładne o więcej niż 200 yardów, switchili, a z osiągnęli stale dokładność. Okane szkolil również swoje załogi w zakresie noknych ataków na powierzchni. Była to jego specjalność, taktyka, której nauczył się od Mortona i która sam udoskonalił. Wiksosk dowódca okrętu podwodnych preferowała ataki z zanurzenia, bezpieczniejsze i bardziej kontrolowane. Okręt podwodny bywał trudniejszy do wykrycia pod wodą, ale ataki z zanurzenia były wolniejsze, z ograniczona widocznością przez peryskop, ograniczona predkosia i trudnymi manewrami. Okane wazal, z ataki powierzchnią nosi daja ogromna przewagę, pełna predkos, lepsza widoczność, szybkie manewry i możliwość bezpośredniego ataku na konwodzie i wyłania czasu. Ale nocne ataki powierzchniowe magali doskonale koordynacji. Każdy musiał znać swoje zadanie, wykonywać je bez zastanowienia i natychmiast reagować na zmiany hakasi sytuacji. Okane kwiczył swoje załogi, a z była w stanie przeprowadzić kompletny atak na powierzchni przez minimalnej komunikacji. Operator radaru podawał kontakty an odległości. Grupa śledzaka wizy dowodzenia wyznaczała pozycję i generowała rozwiązania ognia. Komora torpedowa była gotowa do wystrzelenia na rozkaz. Maszynonia zapewniała maksymalne mokna zadanie. Oficer nakujasi przygotowywał się do awaryjnego zanurzenia w razie potrzeby. WSZ i WS poprakowali bez zarzutu. Pierwszy patrol Tang w styczniu 1944 bywał sprawdzeniem WSZ-skiego, co zbudował Okane. Obszarem patrolowania byli wyspy karolińskie i Mariany. Tang opuścił Pearl Harbor 22 stycznia. Okane był zdecydowany. Był to jego pierwszy patrol jako dowódca. WSZ-ko, do czego z przygotowywał. WSZ-ko, czego nauczył go Morton, sprowadzalo się do tego. Sizwaj tuje metody z sprawdza, si tuja zaloga da rad, si Tang odniesie sukces. Odpowiedz na desla 17 lutego. Radar Tang wykrył konwój, DWA Fractos, pik mniejszych statków i wiele eskort. Okane wynosił Tang na powierzchni, ustawia jak go przed konwojem. Nicz to one podpłyna do siebie. Kiedy odległość zmniejszyła się do pozycji ataku,
Jedna z escort nagel skresila w kierunku Tang. Odleglosk 7 tysięcy yardów I szybko zimni zala. Eskorta ish sawazila. Okane nakazala warijn zanuzini. Tang szybko zanokoal. Eskorta zusila pik bom glebinoish. Zadnani baila blisko. Tang bil glebij, niz oczekiwala eskorta. Okane czekal. Pozwalil eskorsi odalexi a następnie wynurzył Tang na głębokosk peryskopała. Konwój nadal tam bail, nadal zi porusal, nadal bil bez broni. Okane przygotował atak, podal WS polazedni, obliksil rozwiązanie a firstrslel kusteri torpedy w kierunku najbliższego fraktoka. Odleglosk tysiak pikset jado, trezi torpedy trafili. Gertan maru, 6800 ton, rozpadl si zatonal rufa. Tang pononi zanurkowal gleboko, opusil obzar, parosil na powierzchni, sledzil konwój pononi zaatakowało swojej. Pod koniec tego pierwszego patrolu Tang wystrezelil w 24 torpedy. Trafil ses nasi razy I zatopil pik statko laksnesh, tonazu 18 tysięcy ton. Szkoleni okane przyniosło efekty. Jego załoga spisała się doskonale. Tang poruszył do Pearl Harbor, jako jeden z najbardziej udanych pierwszych patroli Wojny. Drugi patrol BYL inni. Nie dosło do walki, tylko do akcji ratowniczych u wybrzeży truk, ale pokazał on charakter okanea. Kwician trzydzieści tysiak dzywiekset. 64 amerykański samoloty z lotniskową przeprowadzili intensywny atak na truk. Wiele samolotów zostało zestrezelonych. Piloci katapultowali z lub ładowali na oceanie wokoło atolu. Tang znajdował z poza laguna, aby ratować zestrezelonych lotników. Okane otrzymal informacje, że wielu pilotów znalazło się w łodzi. Wyprowadził Tang na powierzchnię pomimo intensywnego ostrzalu japońskiego z baterii brzegowych. Wykorzystał swoje zjala pokładał, aby stlumić pozycję wroga. I manewrował Tang w pobliżu zestrezelonych pilotów. Jego załoga wysięgnęła z łodzi 20 mężczyzn, 20 dwa pilotów, 14 bez interwencji Tang zginęli lub zostali śmiertelni. Ale był problem. Tang nie był zaprojektowany do przezwodzenia tak dużej liczby dodatkowych osób. Okręt podwodny miał zalogę liksaka 87 osób. Teraz na pokładce znajdowało się 109 mężczyzn. Nie było dodatkowych koi, dodatkowego jedzenia, niczego dodatkowego. Okane podjął decyzję. Nakazal zemnizini rakshonał zionosiowicz opolo diele wsistkich, laksni z soba. Podzielil swoje kabin między ratownicz pilotów, oddali im swoje koje a spal na pokładce. Tang pokonał 3000 pikset metro w drodze powrotnej do Pearl Harbor na polu I rakshonał zionosiowicz. WSIC byli glodni, WSSI byli sloczeni. ALWS istkich 20 dwa pilotów dotarło bezpiecznie do domu. Admiral William Halsey osobiście podziękował Okanowi I jego zalodze. Odznaczył każdego członka załogi Tang medalem lotniczym marynarki wojennej. Okrytosi nosasi medal lotnicy stali z prezydmiotem. Za to podczas jazdu. Trzeci patrol Tang boil legendarny. Obserwując patrolowania byli może zolty wschodniochiński. Byli to niezwykle niebezpieczne łodzi, plitki, silni zamianowań, z sieglimi patrolami japońskimi. 20 WCA, 4 mil na południowy zachód od Kagoshimy, Tang napotkal ogromny konwój. Sesk dużyć statków chronionych przez nasi escort. Byl to najsilniej chroniony konwój, jaki Okane kiedykolwiek widział. Standardowa doktryna nakazywała unikać takich celów. Zbyt duże ryzyko, zbyt wiele escort, znaleźć łatwiejsze cele. Okane zignorował tę doktrynę. Czekał na zmrok, a następnie zaatakował na powierzchni. Wpłynął prosto w środek formacji.
Tang wystreslil pierwsza salwe torpt o godziny 23. Dwie torpedy w1 statek, dwie w2. WSS-ki Chestery trafili. Ogromne eksplozje rozjaśnili anosi. Okeński roel Tang przez konwoj. Ponownie wystreslil. Kolejne dwa trafienia. Kolejne dwie eksplozje. W konwoju zapanował chaos. Statki plonli. Eskorta była zdezorientowana. Reflektory skanowali losowo. Tang nie zatrzymywał się. Okean utrzymywał kontrol. Podawał WS polazedne. Korygował kurs. Ponownie wystreslil. Kolejne trafienia. Kolejne eksplozje. Kiedy o Swisi dimsi rozprosil. Sektory statki tonli. Powergen japonski dokumenti potwierdzili tu. Tamahoko maru. Tainan maru. Nasuzan maru. Kenichi maru. Ponad 16 tysięcy ton zniszczonych w1 ataku. Ale okej nie skończył. Później podczas tego patrolu Tang napotkał kolejny konwoj, a potem jeszcze jeden. Zanim Tang ruszył do Pearl Harbor Peak Lipka, zatopił ZCX statko. Boyle to najbardziej udany pojedynczy patrol okrętu podwodnego podczas kaleś Wojny, wiksi niż jakikolwiek inny okręt oceanal. Okean otrzymal swój drugi krzyż marynarki wojennej. Tang otrzymal prezydenki wyróżnienie jednostki. Sili podwodnej byli osolomione. Sio okean robili naczesz? Jack Tang odniosł taki sukces. Inni dowódcy próbowali to rozgryźć. Studiowali raporty z patroli Tanga. Przeprowadzali YYD z okeanem. Rozmawiali z jego załoga. Odpowiedź była zawsze taka sama. Szkoleni, agresja, szybkość, zaufanie. Okean szkolił swoje załogi jeździć niż ktokolwiek inny. Atakował bardziej agresywnie niż ktokolwiek inny. Poruszał się szybciej niż ktokolwiek inny. I kalkowisy ufał swoje zalodze. Te 4 syniki sprawowali. Ze Tang bil ni do zatrzymania. Złoty patrol Tang odbył się na wodach terytorialnych Japonii. U ibrezy Honsiu, u progu roga. Od 31 lipka do 3 rozeznia 1944 roku. Tang polował na najbardziej niebezpiecznych wodach, jakie można sobie wyobrazić. Każdy statek stanowił potężne zagrożenie. Każdy samolot patrolowy polował na ukryty podwodny. Każdy port miał eskortę gotowa do ataku. Okean dowodził Tangiem z wyraczowana śmielości. Atakował, GDY nadawała się okazja. W razy poczpaj, unikal walki. Zatopił 7 kolejnych statków, zuzel WSS-ki torpedy I rosil do domu z pustymi rekami. Rozesnił tysiak dzewiexet. 40, Chestery R. Richard O'Kane był najbardziej utytułowanym. Dowódca okrętu podwodnego na Pacyfiku. 4 patrol 27 zatopionych statków. Ponad 90 ton zniszczonego ładunku. Trzask 6 marynarki wojennej. Prezydentki wyróżnieni jednostki. Tang był najgorętszym okrętem w silach podwodnych. Każdy oficer shial sluzig pod, dowództwem O'Kaina. Każdy żołnierz shial BC Cieśnia załogi Tang, byli legendami, ale O'Kain był wyzypany. 4 patrol wojen w siagu 9 miesięcy. Siagal walki, nieustana presja, siódl I nie spal dobraze, stres dawal o sobie zinak, jego prezalozyny zasugerowali mu, żeby zrobił sobie prezerwę. Odpokrzak. Pozwolić innemu oficerowi poprowadzić Tang podczas następnego patrolu. O'Kane odmówił. Tang był jego okrętem, jego załoga, jego odpowiedzialnością nosia. Poprowadzi 5 patrol. Potem może odpocznie, BYC Mose, 5 patrol miał BYC rutynawi. Cieśnina Tajwańska, przechwycenie japońskich statków. Standardowa mistrza, O'Kane otrzymał rozkaz dolecenia do Wolfpack raz z 3 innymi okrętami podwodnymi. Dowódca grupy był komandor John Coy. Skoordynowałem ataki, w bezpieczeństwie, bezpieczeństwu. I przesłaga liczebna. O'Kane odmówił.
każdy patrol wykonywał samodzielnie, ufał sobie i swojej zalodze, nie potrzebował innych ludzi, korzystał z alibi go. Samodzielnie poprowadził Tang do Cieśniny. Tang opuścił Pearl Harbor 24 rozrzedzenia, 1944 roku. Po uzupełnieniu paliwa na wyspie Midway skierował się do Cieśniny Tajwańskiej. Łodzi te byli znane z dużej liczby mini-intensywnych patroli. Z października Tang zatopił dobywa statki towarowe. 23 października Tang natrafił na konwój składający się z 3 tankowców, 2 transportowców, jednego frachtowca i licznych eskort. Bajlanok. Okiem wynurzył Tang na powierzchnię rozil prosto na środek formacji. Z bliskiej odległości okiem nie mógł czajbik. Tang wystrzelił osiem torped w szybkiej sekwencji. 2 trafili w nasz blizy tankowik, 2 w transportowik, 2 w kolejny tankowik i 2 w frachtowik, w zyski osiem trafilo w cel. Eksplozje przystoczyli z prezes konwój. Statki stanęli w płomieniach. Jeden tankowik eksplodował tak gwałtownie, z podmuch w strzeznał Tangim. Okane nie zatrzymywał się, manewrował Tangim prezes konwój. Omijak plonus statki. I pozostajak prezed eskorta. Japonski niszczyciel rusil prosto na Tanga. Okane widział, jak się zbliża. Nie mógł zanurkować, nie miał czasu. Skreślił Tang gwałtownie, osiągając maksymalny prędkość. Niszczyciel zbliżył się na odległość umożliwiającą taranowanie. Wtedy eksplodował, albo trafila go jedna z torp Tang, albo inni japoński statek uderzył w niego w Chelsea. Niszczyciel rozpadł się i zatonął. Tang opuścił ten obszar z maksymalną prędkością. Za nimi tonął pięć statków. Konwój został rozbity, zniszczony. Okane wystrzelił osiem torped i odniósł kalkałatý sukces. BYL to jeden z najbardziej spektakularnych ataków okrętów podwodnych w historii marynarki wojennej. Tang oddalił się na północ od Cieśniny Tajwańskiej, w kierunku głębszych wód. Okane dal zalodze czas na odpoczynek. Od wielu godzin byli na stanowiskach bojowych. WSS byli wyczerpani, ale Okane uważał, że na płytkich wodach wzdłuż chińskiego wybrzeża będzie większy ruch. Japoński konwoje beda trzymak się linii brzegowej. Miał rację. Wieczorem 24 października radar Tang wykrył duży konwój. Wiele obiektów, duże statki poruszające się powoli wzdłuż wybrzeża. Okane prestudiował obraz radaru. Bajlo to dokładnie tu, czego Tang szukał. Okane wezwał za lodzie na stanowiska bojowe. Tang miał zaatakować jeszcze raz na powierzchni. Pozostali mu jeszcze 2 torpedy. Okane zamierzał użyć ich obu. Problem nie powinien był wystąpić. W Tajsiak, DZWXet, 44 roku amerykański okręty podwodne, używali 2 głównych typów, torpedy, parawej, Mark 14, a first torpedy, elektrycznej, Mark 18. Mark 14 była szybsza i miała większy zasięg, ale pozostawiała widoczny ślad, który mogli dostrzec rogawi. Mark 18 była cichsza, nie pozostawiała śladu i dzielna do nocnych ataków na powierzchni. Okane preferował Mark 18. Załogi torpedów Tanga obcisnie dbali o swoje broń. Każda torpeda była testowana. Każdy system był sprawdzony. Ale Mark 18 miał wade, o których nie WSS widzieli. W punych warunkach system naprowadzenia mogul działać nieprawidłowo. Torpeda zaczynała kręcić. Zawracała w kierunku łodzi podwodnej, która ja wystrzeliła. Zdarzało się to już z niej. Mazek 20, 1944 wybrzeże Palau okręt USS Tuliby został zatopiony przez bolesny torped.
Zeosiem zieziatos obołeć zalogi Brazil tylko jeden człowiek. Marynarka Wojna utadnila ten incydent. Wiksosk dowódca okrętu podwodnik nigdy nie poznala szegolo. Widzieli, że kraseni jest możliwe, ile uwazali, że zdarza się rzadko. Okani zdawal sobie sprawę z ryzyka. Widzieli o tym WSS dowódcy okrętu podwodnik. Standardowa doktryna była prosta, po wystrzeleniu torpedy powietrznej należy natychmiast zanukować głęboko. Oddalić się od miejsca wystrzelenia. Ale okani nie stosowali się do tej doktryny. Po atakacz pozostał na powierzchni. Obserwował wyniki. Obserwował, jak jego torpedy trafiają w cel. Utrzymywał kontrolę nad sytuacją taktyczną. Było to agresjon. Było to niebezpieczne. Ale sprawdziło się podczas pisu patroli wojennych. Tang zatopił 33 statki, stosując taktykę okanea. Teraz ta sama taktyka miała go zabić. Torpeda była 30 stop, 20 stop od celu. Okane nie mógł oderwać wzroku. Obserwował, jak się zbliża. Widział, że WSS na mostku też ja obserwuje, jego obserwatorzy, quartermistres, oficer pokładowy. WSS widzieli, jak smierk zbliża się z prędkością 46 mil na godzinę. WSS widzieli, że nie ma ucieczki. Mark 18 uderzył tylna komorę torpedowa Tang. 570 funto materialu wybuchowego torped detonowało przy kadlubi. Wybuch był ogromny. Kolumna łodzi wystrzelila 50 stop w powietrze. Fele uderzenia przystoczyli z przez pokład Tang. WSS zawiza dowodzenia uległo zniszczeniu. Komora torpedowa, tylna bateria, pomieszczenia załogi, mazinowni, steroka, WSS zniknęło jednej chwili. 9 mężczyzn z mostka Tang zostało wyszukanych do łodzi. Okany poksul, jak unosi go i ryzyka na bok. Uderzył mocno o powierzchni oceanu. Uderzenie wybiło mu powietrze z pluk, zanurzył się. Slona woda wypil nila mu usta i nos. Wynurzył się, lapiak powietrze dusak się. W ciemnościach wokół siebie śledzilis inich. Mężczyzn wylajacych, plajwajacych, tonasych. Tang był tuż obok, może 50 stop dalej. Jego rufa była już pod woda. Ziob unosil się. Okręt szybko tonął. Przedniej komorze torpedowej zieski mężczyzn nadal zajlo. Osliseli się eksplozje. Poczuli się WSS. Zigasli świetla. Jak szajlo się oswietlenia warijne. Interkom nie działał. Mężczyźni nie widzieli, kozi stało. Niektórzy myśleli, że Tang został zaatakowany bombami glebinowymi. Inni myśleli, że zostali storpedowani. Dawods tu przyjrzał starzy torpedowek William Liebold. Nakazał zamknij się WSS kicz lukał. Sprawdził się za nie zalania. Przednie przyjrzeli byli nie na rozum, ale kala tylna czesk lodzi podwodnych zniknęła. Nie było laksności z nikim poza steroka. Liebold zadal sobie sprawę, że są sami, uwięzieni. Jednym wajciem było wanerzny z. Tang osiadł na dnie, 180 stop pod powierzchnia. Przedziali miali wystarczy haka wyporność, aby utrzymać ziob lekko uniesiony, ale rufa utknęła w blosi. Lods była lekko przekielona. W środku 30 okalelik zgromadzilo się w przednich komorze torpedowych. Była to najsilniejszy przedzial, który nasz pro do podobnych wytrzymal by ciśnieni. Liebold zorganizował zaloże. Zaczęli palik tajne dokumenty, ksigi kodowe, materiali cyfrowane i dzienniki patrolo. WSS ksio moglo dostarczyć Japonii informacji wywiadowczych, musiało zostać zniszczone. Ludzie pracowali metodycznie. Widzieli kogoś czeka. Albo uciekna, albo zagina tutaj, ale nie dadzą rogoj żadnych przewagi. Okien utrzymywał się na powierzchni łodzi w ciemności. Podczas upadku zgubił lornetki.
kamizelka ratunkowa z kapoku utrzymywała go na powierzchni. Wokół siebie widzieli neglowi kolisase si na falach. Naliksil trzeci inni osoby z Moska, porucznika Lawrence'a Swadkina, oficera pokładowego, Floyda Cavalli, obserwatora oraz Hayesa Truckera, sternika, WSC Ziley. Sterek mężczyzn z dziewięciu. Nie widział, kostalo si z pozostala piątka. Z dżinli w wyniku eksplozji, utonilo byli nieprzytomni GDZ z WCM łodzi. Płynęli w kierunku siebie z trzymali z razem. Mors było spokojne, ale zimne. Widział, że Massimo ze 6 lub 8 godzin, zanim nastąpi hipotermia. Potem umrzeši, niezależnie od tego, si ktoś was znajdzie. Nad wami nie było już Tang. Zatopini lodzi podwodnych zahelo mniej niż minut. Pozostali tylko systjatki, pływacze raki, plemio leju, a GDZ z pod spodem 78 medzizn, martwych lub umiera jasik. Na dini morza okalali, szlonkowi zalogi Tang stanęli przed własna walka, glebokosk wynosila 180 stop, komieskilo CW zakresi dzielania plukmonsona, a warydnego urdzadzenia ratunkowego. Każdy marynarz okrętu podwodnych nosil pluka monsona, które byli zasadniczo gumowym workiem do odliczenia z ustnikiem i zasiskiem na nos. Człowiek mógł napełnić, że powietrzem z atmosfery pod ciśnieniem w lodzi podwodnej, a następnie powoli wynosić się, wydychać powietrze, aby uniknąć uszkodzenia pluk spowodowanego rozprezaniem się powietrza. Urządzenie zostało dokładnie przetestowane, ale nigdy nie zostało z powodzeniem użyte w rzeczywistości. Wiksosk marynarze nie ufala mu, śledzili historię o ludziach, którym podczas wynurzania pekli pluka, o ludziach, którzy utonęli w szronie ratunkowym. Monson lung miał dialak, ale nikt nie widział, sizwaj tak bedzi. Sef libold widział, z muzyki spróbować. Alternatywa było pozostanie w Tang do wycofania z powietrza, powolna śmierć, z powodu zatrucia dwutlenkiem węgla. Libold boil marynarzom od 12 lat, prezesedl szkoleni z obsługi pluk monsona, zenal procedury ale widza to nie assistko, zebrał załogi wysasnil plan. Mieli usiek przez prezednia komory ratunku a torpedoni. Komora mogła pomieścić maksymalnie 3 ludzi. Mieli jazalak woda, wyronak ciśnieni, a następnie otworzyć WLS prowadzasi do morza. Każdy z nich miał wypłynak samodzielny, bez systemu partnero, bez linii bezpieczeństwa. Po prostu płynak w kierunku powierzchni an modlik się, żeby pluka monsona zadzielali. Tedy podziałili się Japończycy. Lodzi patrolo nad głowami poszukiwali okalalik, poszukiwali raku, próbując potwierdzić zatopienie lodzi podwodnych. Lodzi patrolo zarzucili bomby glebino. Nie willi, tylko kilka, prawdopodobnie aby upunik z Tang jest martwy. Bomby eksplodowali na tyle blisko, że zasnęli kadlubem. Predziale torpedo im farba na grodziach pekla pod upliwem terazasu, teraza spałodało poluzowanie z prezetu, prezednieć baterii wybuchł pożar elektryczny, toksyczny dym. Zalogowalcila z nimza pomoka gasnik opanowała sytuację, ale powietrze stawało z coraz gorsze. Musieli się opuścić okręt. O godz, 13 mężczyzn rozpoczęło próby ucieczki. Weszli do komory ratunkowej w grupach po 3, zalali komory, a wyronali ciśnieni. Wase usikrzyczeli z powodu zmiany ciśnienia. Otworzyli się wlaz, a mors wyciągnęło do środka, zalne i zimne. Mężczyźni odpiczali z jeden po drugim, płynak w gór przez ciemność. Monson zjalał, wydykali powietrze i wynurzali się na powierzchni. Niektórym się udało, innym nie, iż pluka pekli, stracili przytomność,
Utone trazimetri pod pajesznia. Z trazinasi medjizn, kozi opushili tang, tilko piesiu dotalo na pajeszni. Okain bil w łodzi prezes osium godzin. W shodzilo slons, byl ledwo prezytomni. Zazinala si hipotermia. Jego temperatura si ala spadala, mysli baili pomizani. Ni widzial japonskiego lodzi patrolowej, dopóki nie znalazła si tuz obok niego. Marynarze pochylili si nad relingium, szyczyli po japonsku wa zusili line. Okain szwisel ja. Nimi alsili zibi zwiespiak. Wesiagnili go na pokład jak rybi I polazili na pokładzi. Spojrzał na twarze Japończyków, twarze pełni niwu. Widzieli kim gestes. Widzieli ko zrobił tang. Natychmiast zaczęli si bik, pieskiami, butami, kolbami karabino. Japoncy marynarz byli brutalni. Kopali si wielokrotnie, byli po twarzy w zebra w plesi. Nie mogli zbronik, byl zbyt slabi, zbyt zmarznięty. Po prostu skulil z nosils tu, probujak chronic glow I pozostak przytomnym. Wokal CB na pokladzi widziel inich Amerykano, okalalik z tang. Oni również byli bici, Japończycy byli basi ekli. Tang zatopil dziesiątki ich statko I zabil setki ich marynarzy. Teraz mieli okalalik imskilizi. W sumi przelo dziewięciu szlonko zalogi tang, trzech innych z Moska I piesiu, kozi uciekli z przedniej komory torpedowej. Dziewięciu z 87, 78 mężczyzn zginęło. Najbardziej skuteczna loc podwodna w historii, amerykańskie marynarki Wojny zniknęła, zatopiona przez własna broń. Było to zakończenie, którego nikt nie przewidział. Tang miał porucznik wsiesco do domu, do Pearl Harbor, zostak wyremontowany, a ruszykt do Wojny. Zamiast tego znalazł si na DNA Cieśnini Tajwańskiej, grobosem dylai si demdziziat osiem marynarzy. Japończycy zabrali okalalik na lad, najpierw do lokalnej placówki wojskowej, a następnie do Ofuna, tajnego obozu przez Lucian poza Yokohama. Ofuna bila zarzadzana przez japońskie marynarki wojenne, nie bila zarejestrowana w międzynarodowym działaniu krzyżu. Oficjalnie nie istniała, nie było żadnych rejestrów wisnio, ochrony na mocy konwencji genewskiej nadzoru. Obóz został zaprojektowany specjalnie dla wisnio o wysokiej wartości. Dowódcał okrętu podwodnych, pilotał, oficerów YW. Ludzie, którzy posiadali informacje, których pragnęli Japończycy. Metody przez lukan byli systematycznie brutalne. Okan bil przez luciwani przez wiele DNA. Pytania byli zawsze taki same. Jak głęboko mogę zanurzyć si amerykański okręt podwodny? Jaka jest maksymalna głębokość operacyjna? Jak zalaża systemy kierowania ogniem? Jakie są specyfikacje techniczne waszych torped? Okane nikt nie powiedział. Imi stopień numer seryjny. To WS istko. Nikt wichej. Przez lukudziesi byli go, odmawiali mujedzenia, łodzi I trzymali go w stresujących pozycjach przez wiele godzin. Nie miało to znaczenia. Okane odmawiał WS poprosy. Dowodzil nasz bardziej skuteczna lodzia podwodna w marynarz wojennych. Zatopil trzydzieści japońskie statki, nie zamierzał pomagać rogawi w zabijaniu kolejnych Amerykano, udziałnia jak tajemnic okrętów podwodnych. Pozostali okalali z tang byli traktowani w ten sam sposób. WS ist kicz dziewięciu mężczyzn było wielokrotnie przez luciwanich. Japończycy byli szczególnie zainteresowani zdolnością nurkowania okrętu podwodnego. Japońskie okręty podwodne nie mogli zanurzyć si tak głęboko jak amerykańskie. Rok szal widzieć, dlaczego. Jaka technology posiadali Amerykanie, okalali z tang nikt nie powiedzieli. Znosili bisi, glod, tortury psychiczne. Trzymali z razem, wspierali z nawzajem I nie podawali si.
Ofuna zostala nazwana prezezo kalalik wiznio, farma tortur. W obozi przybywało około 120 mężczyzn, marynarze okrętu podwodnych, piloci, osoby szczególnie poszukiwane. Strażnicy byli celowo okrutni. Bisi bilo na pozadku dziennym. Jedzeni bilo scape, jeden posiłek dzienny, może 600 kalorii. Mężczyźni szybko tracili na wadze, rozprzestrzeniali się choroby. Infekcje ziemi ustnych, nie bilo żadnych opieki medycznych. Jeśli wizjon zachorował, albo sam wyzdrowiał, albo umierał. Japończykom bilo tu obojętne. Okane widział, jak umierają inni wiznajowi. Widział mężczyzn wyniszczonych głodem. Widział mężczyzn bitych, du nie prędzej tom nosi. Widział mężczyzn tracących na zie I podażących si. On si nie podal. Przyjeżdżał zatonisi Tang, przyjeżdżał osiem godzin w oceanie. Mogul przyzetrować was tu. Skupil si na tym, by pozostak przyziszu, dzien po dniu. Zapamiętywał shigali, zimiani wartownicze, układ obozu, lokalizacje wiznio. Nie widział, si te informacje kiedykolwiek si prezydadca, ale dawali mu kos, na sim mogul si skupik. Kosko pozwalało mu zachować jasność umysłu. Pod koniec 1944 roku okane I kilku innych okalalik z Tang zostało przeniesionych do obozu dziennego Umore roznilo si od ofuni. Boyal to legalny oboz dzieneki zarejestrowany w międzynarodowym czerwonym krzyżu, ale legalny nie oznaczało humanitarny. Umore bilo znan w kalim japońskim systemie wizjonym jako obozkani. Wysilano tam najgorszych wiznio, najbardziej kłopotliwych, najbardziej wartościowych, tych, których Japończycy chcieli kalkułisi zlamak. Umore zostało zbudowane na sztucznych wyspy w zatoce Tokio, polaksońże z ladem mostem bambusowym. Mieszkało tam około 600 wiznio. W Tajsiak dozywających 45 roku warunki życia pogarszali z zapasy żywności topniali. Strażnicy stali się bardziej brutalni. Amerykański bombowspi 29 nustani przyprowadzali na loty. Strażnicy obwiniali wiznio za bombardowanie. Pobisi stalo z czestce, wyrozniał się jeden strażnik, kapral Mutsuhiro Watanabe, wizniowi nazywali go takiem. While oficerem dyscyplinanym obozu, pitak bil sadista. Ksepal przyziemnos zdołania bolu. Wybierał poszczególnych wizniowi wielokrotnie ich był. Szczególnie interesowali go wizniowi o wysokiej wartości, oficerowie, piloci, dowódcy okrętu podwodnych. Pitak siał zniszczyć dumę. Okane stal si jednym z selo ptaka. Watanabe znal osiagnisia okane. Widział o statkach zatopionych przez Tang. Pitak postawił sobie za cel złamanie okane. Nazywał okane, wiznim numer 1. Kodzieni si bil, zmusaldo dodatkowej presji. Odmawiał si jedzenia I ponizał się przed innymi wizniami. Pitak siał, zibis blagal plakal, zalamal si, okazał slabosk, okane odmawiał. Przyjmowal by si bez narzekania, nigdy nie okazywały mogdziej nigdy nie dal pakawi satysfakcji. To jeszcze bardziej rozniwało paka, by si stalo z jeszcze gorsze, ale okane nie zalamal z. Inni okalali z Tang obserwowali okane, widzieli, jak radzil sobie z torturami, widzieli jego sile, to dalo sile ronie z im. Jeśli ich dowódca mogul to przyzetrować, to oni też mogli. Trzymali się razem, pomagali sobie nawzajem I dzielili się jedzeniem, kiedy mieli. Japończycy próbowali złamać ich indywidualnie, ale ludzie z Tang pozostali załoga, nawet w obozie dziennikiem, nawet w obliczu codziennych śmierci. Wojna dobiegała końca, WSS o tym widzieli. Amerykański bombos nustani przelatywali nad Umore. W sierpniu 1945 roku Japonia upadala. Zakrzykono bomby atomu. 6 sierpnia na Hiroshima, 9 sierpnia na Nagasaki.
do Wojny przystąpił związek radziecki. Japoński miasto plonli. 15 sierpnia Cezars Hirohito ogłosił kapitulację Japonii. Strasnasi w omorej usliseli te wiadomość. Nie poinformowali o tym od razu wiznio, ale oni wiedzieli, że coś zmieniło. Strasnisi zachowywały się inaczej, byli mniej agresywni, bardziej nerwowi. 29 sierpnia do omorej przybyli sili amerykańskie. Lodzi desanto przypłynęli zatokę tokijska, a marynarze mieli gotową broń. Japoncy strasnisi podali się bez walki. Wiznajowi byli wolni. Okein byl wizniem przez 10 miesięcy. Szudl ponad 23 kilogramów. Byl wychudzony pokryty syniakami, chory na członki, zil. WSS dziewięciu okalalik z Tang zilo. Przetrwali ona, omory, tortury, głodaj choroby. Wracali do domu. Marynarka Wojna przeprowadzila szczegółowe wywody okein. Szli poznak zyski sygali dotychczas ostatniego patrolu Tang, okresnego rejsu, zatonisia i próby ucieczki. Okein odwoził zysko z pamięci. Jego dzienniki patrolu zatonli raz z Tang. Nie miał żadnych dokumentów, żadnych notatek, tylko swoje pamięć the first wspomnienia innych okalalik. Razem zrekonstruowali ostatniej godziny Tang. Marynarka Wojna zbadala awary torpedy. Przeanalizowali konstrukcję Mark 18. Przyjrzeli poprzedni przypadki okresnych tras. Doszli do wniosku, że system gyroskopowy torpedy mają fundamentalny wade. W pewnych warunkach, zazwyczaj, związanych z wystrzeleniem z powierzchni przy dużej prędkości, gyroskop mógł się przerzucić. Kiedy tak się działo, sterowani torpedy zalało. Mogła skreślić w dowolnym kierunku, time z powrotem w kierunku punktu wystrzelenia. Woda to występowała rzadko, ale była realna i śmiertelnie niebezpieczna. Marynarka Wojna przeanalizowała również wyniki bojowe okrętu Tang. Okein oficjalnie przypisano zatopienie 24 statków podczas 5 patroli okrętu Tang, ale dowody sugerowali, że było ich więcej. Po Wojnie amerykańscy badacze uzyskali dostęp do japońskich dokumentów. Marynarki Wojny, dzienników pokładowych, dokumentów konwoju i raportów o stratach. Porównali amerykański dzień z japońskimi stratami. Wyniki byli niezwykłe. Tang zatopił w statki, a nie 24. 33. Laksna tonaz, 116 454 ton. Baila, tonaj wiza. Suma dla wzystkich, amerykanskich, okryto podwodnych w kalej Wojny, zarono pod względem liczby zatopionych statków, jakaj laksnego tonazu. Tang byl numerem 1, a Richard Okein byl najbardziej utytulowanym dowódca okrętu podwodnego w historii marynarki Wojny Stanów Zjednoczonych. 27 marca 1946 roku prezydent Harry Truman wręczył Okeinowi Medal Honoru. Ceremonia odbyła się w Białym Domu. Okein stał na trawniku w pełnym mundurze galowym. Truman odczytał na głos cytat. Opisywał on zjadanie Tang z 23 i 24 października 1944 roku. Jack Okein odważnie manewrował na powierzchni w Jack CW środek silnie eskortowanych konwojów. Jack stał w ogniu kul i pozyskał lekasik z zyskich stron. Jack zadal miast zase siosi trzem tankokom. Jack został otoczony przez plonus tankhouse, frasztowajk, transportowajk i kilka niszczycieli. Jack z duża prędkości zaatakował wroga. Wysadza Jack tankowik w płomieniach. Jack transportowik unieruchomiony na łodzi, a torpedu Jack niszczyciel. Jack wystrzelil ostatnie 2 torpedy
W pozostalości nigdyś potężnego konwoju, zanim jego własny statek zatonal. W uzasadnieniu napisano, że wykazał się niezwykła odwaga i nieostrasonosia. Ryzyku jak zajsi ponad miarę. Okej otrzymal również trzy. Szajze marynarki wojenej first trzy srebrne gwizdy. 17 wyzyk amerykańskich odznaczeń wojskowych za mestwu W. Bajla to niezwykła kolekcja nagrod. Ile okej nie mówił zbyt wiele o medalach. Kiedy ludzi pytali go o nie, zmieniał temat i zamiast tego opowiadał o swojej zalodze. O ludziach z Tang, 78, którzy nie wrócili do domu, 9, którzy przeżyli o szkoleniu, które przeżyli bitwach, których walczyli, syni, jaka zapłacili. Okej pozostał marynarz wojennej. Dowodził okrętem podwodnym Pelias flosi rezerwować Pacyfiku. Zeznawał podczas procesu o zbrodni wojen Tokio. Jego zeznania pomogli skazać kilku japońskich oficerów, którzy dopuścili się okrucieństwa wobec więźniów. Komendant obozu Tofuna został skazany na 25 lat ciężkich robot. Watanabe, pitak Ziomori, nigdy nie został schwytany. Po Wojny zniknął i ukrywał się. Amerykanie poszukiwali go przez lata, ale nigdy go nie znaleźli. Watanabe ostatecznie podziałil się po w latach 50. XX wieku, zajak pod własnym nazwiskiem Japonii. Do tego czasu procesy o zbrodni wojennej się zakończyli. Nigdy nie został postawiony przed sądem. Okej służył jako oficer wykonawczy na okresie podwodnym Narius. Dowodził 32 dywizja okrętów podwodnych. W latach 1951 uczestniczył do wyzjej szkoły sztabu sil zbrojnych. Został przydzielony do szkoły okrętów podwodnych W. New London W. Stany Connecticut, najpierw jako instruktor, a następnie jako oficer dowódcy. WLIPCU Tajsiak Dziewiekset Pikzizjat Trezi Roku Awansowl, do stopnia kapitana. Dowodził okrętem podwodnym Sperry. WCU Tajsiak Dziewiekset Pikzizjat Siduri R. Obdział dowodzi tu siodmi eskadry okrętów podwodnych. W. Latak Tisiak Dziewiekset Pikzizjat Pik Tisiak Dziewiekset Pikzizjat Sesk Studioul. W. Naval War College. Sluzel W. Ship Characteristics Board W. Washingtoni. WLIPCU Tisiak Dziewiekset Pikzizjat Sidem R. W. Wiku Ksterdzieski Sesk Lat. Richard O'Kane Prezesidal na Emirature z Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Został awansowany do stopnia kontradmirala W. Stanie Spoczynku. Okane spedzil Emirature W. Kaliforniai. W. Tisiak Dziewiekset Sidem Roku opublikował Clear the Bridge. W. Wspomnienia z patroli wojennych Tang. Książka została napisana z pamięci, ale pamięć okana była precyzyjna. Opisał szczegółowo każdy patrol, ataki, taktyk, szkolenia, zalogi, sukcesy i porażki. Clear the Bridge stała się klasykiem literatury o okrętach podwodnych. W. Step. Du książki napisał sam kapitan Edward Beach, dowódca okrętu podwodnego, i autor książki Run Silent, Run Deep. Beach stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż Tang był najlepszym okrętem podwodnym podczas wojny. Zastanawiał się, czym Tang wyróżniał się na tle innych okrętów. Książka okana odpowiadała na to pytanie. Agresjon przewodz tu. Nieustanne szkolenia, przemyśleń podejrzane ryzyka i absolutne zaufanie między dowódcą a załoga. W. Tisiak Dziewiekset
osiemdziesiąt siedem roku okane opublikował. Wahoo, druga książka wspomnieniowa o swoim sezi jako officer wykonawcy pod dowództwem Dudleya Mortona. Książka opisywała, jak Morton z rewolucjonizował taktyk okrętu podwodnych, jak odrosł tradycyjny rol, pozwala jak okanawi obsługiwać periskop podczas ataku, jak dal okanawi swobod rozwijania swoich umiejętności, i jak wyszkolił okanea, aby stał się dowódcą, którym ostatecznie został. Wahoo był okrętem podwodnym Mortona, był też poligonem szkoleniowym dla siebie. USS czego nauczył się od Mortona, zastosowałeś na okresie Tang, agresywna taktyk, nocne ataki na powierzchni, nieustanne kłócenia, izofane do poduladnych, Morton zginął, gdy Wahoo został zatopiony, ale jego metody przestrzelali dziki toby. Przez kali okres emerytury okane pozostawał, kontakty ze społecznością okrętu podwodnych, uczestniczył w zjazdach, prezymaril podczas, uroczystości ukończenia szkoły okrętu podwodnych i był mentorem młodych oficerów. Jego przeslanie było zawsze takie samo, trenujący ciężko, ufaczki swoje zalodze, bardziej agresywny, rozważny, podejmujący ryzyko, ale minimalizujący poprzez przygotowanie, poznaczy swój sprzęt, kwici aż do osiągnięcia perfekcji, przyzwoci z pierwszej linii, i nigdy nie wymagaści od swoich ludzi czego sami byście nie zrobili. Dziewięciu okalalek z Tang pozostało w kontakcie, co roku organizowali jazdy, do wspominali poleglich, rozmawiali o patrolach, atakach, szkoleniach, zatoniesiu i uwięzieniu, laksilo iż to, czego doświadczyli. Nikt inny nie był w stanie zrozumieć tego, przeżesko przezesli, terror okresnego biegu, eksplozja, zatoniesi, ludzi uwięzieni w środku, bajsi z rak Japończyków, głód, tortury i przeżytroni. Przezeli kos, czego większość ludzi nie potrafi sobie wyobrazić. Richard Okane zmal seznasi lutego 1994 roku w swoim domu w Sebastopolu w Kalifornii. Miał 83 lata. Został pochowany na cmentarzu narodowym w Arlington z pełnymi honorami wojskowymi. Na jego grobie widnieje stopień wojskowy kontradmirala, daty służby oraz oznaczenie medalu honoru. W pogrzebie wzięli udział setki osób, marynarze okrętu podwodnych, weterani, członkowie rodziny, ludzi, którzy służyli z nim oraz CI, których zainspirował. WSZ, którzy go znali, rozumieli, zażegnasze legendy, w 1999 roku marynarka Wojna prowadzila do służby USS Okane, nisiciel klasy Ali Burke. Okręt został nazwany na jego cześć. W ceremonii zwodowania uczestniczyli okalali członkowie załogi Tang, byli wtedy starszymi mężczyznami. W wieku 70 lat, ale stali na baczność, gdy budowa po Okane określiła okręt. Okane osiągnął kos, czego nie dokonał żaden inny dowódca okrętu podwodnego. Zatopił 33 statki, co jest największym wynikiem w historii amerykańskiej marynarki Wojny i rekordem, który nadal pozostaje niepobyty, deska du gry w krybidź, Okane stala się tradycja sil podwodnych. Oryginalna plansa używana przez Mortona i Okanea na Wahoo zaginęła raz z zatonisiem Tang. Plansa ta była legendarna. Morton rozdał Okaneowi oddzielne rękę o wartości 29 punktów podczas patrolu, też samej nocy Wahoo zatopił w frachtos. Kilka dni później Morton rozdał Okaneowi rękę o wartości 28 punktów. Wahoo zatopilo jeszcze 3 statki, załoga wyjechała, z plansa przynosi 6. Kiedy Okane przyjechał dowódz tu nad Tang, przeniósł te tradycje ze sobą.
W Tajsiak zewi exet pikziziat sidem roku zaloga nawaj łodzi podwodnej, ronies nazwanej Tang, podarowala okane owinała planzy dugri W cribbage, AB uonorowak original. Po śmierci okane W Tajsiak zewi exet zewi ikziziat steri, roku planza ta zostala przekazana na szczęście łodzi podwodnej, szybkiego ataku W flosi Pacyfiku stanął zjednoczonych. Kiedy okret ten zostanie wykofany ze służby, planza trafi do kolejnego najstarszego okretu. Jest ona przechowywana W między oficerskich, gdzie oficerowie grażani jest W cribbage. Tradycja trwa. Każdy marynarz sluży się na okresy, na którym znać duży planca okanea, znate historii, wio wahuaj Tang, wio mortoni aj okanei, wio 33 okretach, medalu honoru, okresnej podróży, przetrwaniu I legendzie. Rak Tang nigdy nie został odnaleziony. Leży gdzieś z W Cieśnini Tajwańskiej na głębokości 108 stop. Dokładna lokalizacja została zapisana W ostatnim raporcie pozycyjnym Tang, ale raport ten BYL przybliżony. Cieśnina Tajwańska jest trudna do przeszukania. Napięcia polityczne między Chinami a Tajwanem ograniczają dostęp. Operacje ratownicze są mało prawdopodobne. Tang prawdopodobnie pozostanie tam na zawsze, jako Wojny grob dla 78 mężczyzn, nasz bardziej skuteczna łódź podwodna W historii amerykańskiej marynarki wojennej. Spoczywa jaka na dnie morza, gdzie zatonęła. Taktyka okanea stała się standardowa doktryna W silach podwodnych, nocne ataki na powietrzne, agresywne pozycjonowanie, ataki na środek konwoju, wykorzystanie prędkości I zaskoczenia do pokonania wroga. Metody te baili kontrowersji podczas Wojny. Niektórzy dowódcy uważali, że okane był zbyt lekkomyślny. I wyniki mogli się za siebie. Tang zatopil wicze statków niż jakakolwiek inna łódź podwodna. Metody okane dizilali, po Wojny marynarka wojenne dokładnie zbadala jego taktykę, wiele z jego technik wlacono do doktryny Wojny podwodnej, programy, szkolenia, kladli nacisk na zasa.